Dobrze, Szanowni Państwo, spotkanie będzie tłumaczone na język angielski symultanicznie. Gdybyście Państwo mieli ochotę skorzystać z tłumaczenia, bardzo proszę po odbiór odbiorników. Ladies and gentlemen, this meeting, the whole thing is going to be translated simultaneously into English. So should you use the headsets, they can be collected at my place at any time. Thank you very much. Bardzo proszę. W samą porę, bo już dzwony dzwoniły w kościele na pana dyrektora. Panie dyrektorze, zapraszamy do przodu. Dobrze, szanowni państwo, drodzy goście, myślę, że już pora rozpocząć. Jesteśmy prawie w czasie, delikatny poślizg, ale to zawsze tak jest. Cieszę się, że wszyscy, myślę, że wszyscy już są. To jeszcze dołączy, będę na bieżąco. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na kolejnej już Międzynarodowej Konferencji KOMTECH 2025. Jest to tym bardziej wyjątkowa konferencja, bo w tym roku nasz Instytut świętuje 75-lecie i z tego co się orientuję, z większością z Państwa będziemy mieli przyjemność się spotkać za tydzień, w piątek 14 listopada w Centrum Kongresowym Politechniki Śląskiej. Także Technology University. So this is right now just the exchange of information and also the introduction to our anniversary. I'm the Deputy Director and I'll be happy today to lead all the sessions, the conference sessions, and tomorrow as well. We will meet as well, so please, you can meet me in between the sessions and the afternoon at night. I'm all for you here, but then it's nice to say that the co-organizer is not only KOMAG but also the International Institute of, who's a regular also a co-organizer, but from Romania, but unfortunately we don't have the representatives, but we're really happy that this Institute from Romania is with us today, and also SETG from Zaprasza. We're very happy that they are with us as well. I'm glad to say that the honored patronage took the Ministry of Energy and the President of the Mining Institute, Mining Authority actually. I would like to welcome all. If there's nobody, please tell me later on, I will then greet you individually. But I would like to start from the Minister, Professor Marek Bzik, the Minister of Higher Education. So I would like to also welcome Director ARP and the President of the Hydrogen Valley. ARP is also the partner of the conference, so thank you very much for that. Then I'm glad to say that we have also the Voivodeship Marshal, Mr. Mariusz Świąder, welcome. We're really glad to have also the chamber, the mining chamber, Mr. Olszowski. So then, what mining companies that have been cooperating for many years, that also the partners, first of all we have the
JSW. We know that the president is going to join us. I think that we can also. He will join us soon. Jastrzębska Spółka Węglowa, JSW, is a part of the conference. Thank you very much for that. But then we are having also the President Marek Skuza, PGG, Polska Grupa Górnicza, and the big group of the PGG employees. We've also the Asset Management Director. Thank you very much to be with us. Then Lubelski Węgiel Bogdanka, represented by the numerous group of employees, but also I would like to welcome Mr. David Osowski, Vice Director of the Bogdanka and the President of SITG Lublin, Society of Engineers, and then Investment Director, Mr. Michał Targoński. Good afternoon. Then welcome on the partners of the conference. I would like to welcome FASTIC and CONCO companies represented by Mrs. Vice President of the Management Board for the Technical Issues, Mrs. Zofia Guzy, that is on her way. I think that let's give her some warm greetings, and Director of Mr. Dr. Mazurek. Good afternoon. Welcome here. And then, of course, we have for the FAMUR, Director Karolina Grzegorczyk from FAMUR. Welcome. And I know that she's with us. She's hiding right now. Most probably she's hiding because I was supposed to greet her. Then we've got the President Adam Reimann from the Center of Transfer and Technology. Good afternoon. And then, as a partners, I would like to welcome also the production Malinex company, Mr. Malinowski. We're happy to have you here. As this is a conference, of course, we've got the scientific part, so we've got our professors from the institutes and universities. I would like to welcome Professor Paweł Boszek from University of Żlina. Good to have you here. Then we're having Professor Peter Bisztec from Košice University. Welcome. And Professor Tibor Krynicki, also from Košice, University of Košice. Then Silesian University of Technology, Professor Wieczorek, Professor Kasprzak, professors, thank you. Good to have you here. One professor will join us tomorrow, and then I would like to welcome Professor Jerzy Kwaśniewski and Professor Tomasz Iptis from AGH, University of Krakow. And of course, we've got the director, Barbara Regosz, Director of Poltegor Institute. Basia, good to have you here. Welcome. Good afternoon. Dr. Robert Hinderbrandt, Kate Barbara, Mining Institute. Then I would like to welcome also Mr. Dr. Artur Dyczko, the Director of Polish Geological Institute, the management of DIMGOS. But Dr. Dyczko, Professor Dyczko, is on his way. But let's give him some applause. He will hear us and he will join us safely. I would like to welcome also Professor Piotr Olczak, that will be with us all as well. I think he will join us soon enough. I'm really happy to have Miasto Rybnik. I am from Rybnik, as a matter of fact, so I'd like to welcome the Director of Center of Sustainable Development, Mr. Sylwia Brzezińska-Psarczyk. Together with the team, not everybody is here with us, Mr. Choroba, Mrs. Monika Całkocnota, Mr. Joanna Kieś, Digitalization, and Mr. Gomola, Digitalization Department and New Technologies. Well, I'm really happy having you here. I'm really happy that Rybnik is with us, and I do hope that this is going to be continuing. Then Rybnik, I would like to welcome our partners from Czech, from Interreg. I would like to welcome all our guests. I'm not sure if everybody is here with us, but let's start from Lukas Bolek from Diamond State Enterprise. I think he'll join us tomorrow.
Mr. Engineer Jerzy Straś from MSID. I think he'll join us tomorrow as well. As well, Mr. Wladimir Maryśka from the Moravian Hydrogen Cluster. I cannot see him, but he will join us tomorrow. The same Mr. Stanisław Strasiuk from the cluster as well. He will join us tomorrow. We're having a meeting tomorrow, but for sure we're having Adrianna Bliźniakowa from the cluster, Moravian Silesian cluster, hydrogen cluster. Adriana, good to have you here. And then Lukas Adamek, also the cluster, hydrogen cluster, Moravian Silesian. Wiktor Maryś, hydrogen cluster as well. Marcel Magdal as well, the same cluster, hydrogen cluster. Marcel, are you here? Good afternoon. And David Taubner, also the Moravian cluster. Tomorrow we will discuss the hydrogen policy in Polish and Czech Republic. The whole conference without our industrial partners wouldn't be possible, so let me welcome all the industrial partners that we're having here. Let me start from Ponar Wanowice. Mr. Piotr Sierotwicki. We're happy that Ponar is with us. Then Tiele company, Mr. Rene Volz, Richard Kandzik, and Mr. Krzysztof Living. If they are with us, I didn't find them, but they are on the list of the participants. Then we're happy that we have the Lower Silesia here. Mr. Tomasz Shirley, Magmaster Company. Good to have you here. And Magmaster with us as well. Electrometal, represented by Mr. Artur Cholowecki and Grzegorz Zombroń. Welcome, gentlemen. Then we're having also the representative of Hydromel companies, Mr. Leonard Klavis and Maximilian Klang. Welcome, gentlemen. Then we've got also colleagues from our Silesia, but we've got Alex company, Mr. Tomasz Kubacki, and main constructor Jan Nikonowicz. Welcome, gentlemen. Most probably they're having lunch still, but I'll catch them later on. Mr. Dariusz Kapuściński, Hydrotech, SA. Good to have you here, Director Hydrotech. He's again with us, and I hope that we will be together until Wednesday. SOS Limited, Mr. Mirosław Wójcik and Mr. Szkopek. I'm not sure if they are here. For tomorrow they'll be here, but let's welcome them. Elgur Hansen, Mr. Grzegorz Ślusarz. Welcome. And Mr. Mariusz Oleś, Damel Company. Of course, we're having Novo Service, Mr. Marian Polus, but together there is also Mrs. Grażyna Goszcz, Weronika Centra, and Mr. Trela. Mr. Waldemar Hała, Fama Gniew. Welcome, happy to have you here. And then Lower Silesia, that is not with us yet. They're having presentation tomorrow. President Wiesław Jasina, Jaden, Industrial INC. The media partner is napędy and sterowanie, so actuators and control in English. The ladies from Rybnik, please join us. You've been welcomed. But once more, why not? Then we're having redactor Anna Zych. It's good to have here the president of the Mining Families Society. For the 3 days, there's quite a lot of events, a lot of project sessions, and you will know what interesting projects are we having. Quite interesting. Today we've got some panel discussion on the first session, DIMGOSP, and then signature signing after the coffee break, the agreement to be signed with the Society of the Tunnel Mining
tunnel mining after the coffee break. Right now, I'll give the floor to Professor Deusz Postański, the director of KOMAG, in order to open the conference officially. Mr. Director. Thank you very much. 26th conference, KOMTECH. This is 30% of the existence of our institute. Mainly it was on the minings, underground minings, innovations, new solutions, solution of the problems. It was a big, there used to be a big 150, 200 people, participants, minings, authorities. Right now it's changed. We know what's mining like. So we're saying mining in the era of the green transformation or green transition. We're still with mining. There's our mission. We are improving the safety. We're making the assessment, evaluations of the technical of the roofs. But we're not involved in engineering anymore. Unfortunately, the underground mining is saturated with new solutions, but we are observing if anything happens. However, there are no blank spaces here. What happened in the underground right now is changed. Right now, everything is on site and on the surface. Transformation and transition, not only the mining, but also the companies, and finding the way of handling and whatever there is, the residues after the mines. So we're proposing the solutions, not only us, but also the universities and entrepreneurs, and we're trying to present what can be seen in the European projects that have been implemented by KOMAG and partners with us. What can be used? The objects, infrastructure, maybe generate energy, store energy, maybe plant some plants, or to have maybe storage of hydrogen, different technologies that we would like to propose, or utilization of methane, mining gas. So this is one of the most important things. ETS that can fees, that can... Mr. Redaktor Klęcz, welcome. He's with us. He joined us. And we're trying to lower the costs of the existence of mines because it can prolong their lifetime, at least not to shorten up. Then we'll show you in one of the sessions how important is coal still, even if everybody says that it's not important. This coal will constitute an insignificant element of our economy, generation of electricity, and also the energy safety. I'm really glad that tomorrow, but also today, to show you as an institute how can we cooperate with some other institutions, entrepreneurs, and also, of course, the mining industry. Mining that wants to have the mining projects, because it shows us that we are trying to find Mr. Richard Kanja, join us, TL company. So from time to time, you have some clients. This is our partner and a friend, of course. So it shows us that we're forced to find ourselves in this new reality. No coal, but like in KOMAG, 160 people that they need to take care of something or finish the activity of it, or new things. We, as the Research Institute, R&D Institute, Poltegor, and the other ones, we're obliged to implement the science from the university, because mainly universities are from science, and then we translate it into the industrial solutions with mines, entrepreneurs, or some other companies, mining companies. We are able to implement it in an efficient way. KOMAG, as a patent
activities. There's dozens of patents. 60% could be applied to industry. Some applications are unitary, some are serious. However, it's good that we're having such a place like this conference that we can share it with you. Also, we can steal some of your ideas that we're having. Very often we have some ideas, but not perceived by somebody else. We could discuss around the tables like today or during the dinners or coffee breaks. We can initiate cooperation and development. So I'd like to wish you to have this conference fruitful in the fruits of this cooperation and effects, and maybe to milden the Silesian crisis. Right now, I would like to ask the President Marek Bzik to take the floor and open it officially. Thank you. Dear Director, dear guests, participants of the 26th conference, I'm really glad. Thank you for invitation. I'm happy to be here with you. Today we are witnesses. We witness the world changing, world developing, and we as a country have got a lot of sources of pride because we're one of the fastest developing countries in economies in the world. Of course, satisfaction and pride, but also responsibilities and challenges of Polish economy. The increase of energy consumptions, this is our concern today. And as a matter of fact, can we today open or answer the questions in which direction we should go that we are in, or can we say anything about the green transition, green transformation? Those questions must be answered. There's quite a lot of panels and discussions that you will have today. I would like to emphasize this fact that this is needed and important. We've got three perspectives. I'm not an expert of energy field. I'm rather in engineering, but also as a representative of the academic world and also the resident of Silesia. Everything which is connected with the energy sector is very close to me. I'm interested in that. I can see three perspectives. One of them that impacts, this is the energy transition, this is the brutal economy, ruthless economy, and it's important. It's got an impact. We're not the only country that can change whatever is changed in the energy sector. It's got the positive, but also the negatives, pros and cons. And it's important also everything connected with the human nature perspective, the harmony of living, the aspect of the green transition, using the renewables, also using the potential of the energy potential, but also on the other hand, in the harmony and agreement with the surroundings. And the third perspective, I need to say, this is a political, so let's blame it on me. It cannot make a deep transition, energy transformation, without taking into account the significant political aspects. Whatever happens today in our country, you know that. We've got some conditions, global conditions. We have our history and tradition, and we cannot just forget it easily. We've got the decisions, political decisions, like the very first nuclear power station. It will have some meaning as well. So we can see that we're going into the energy mix basing on the nuclear power station, maybe two of them, but what then with some other sources? What then with mining? What with the negative impact? This transition of the Silesian voivodeship, there's quite a lot of questions to be answered. So right now I would like to thank you, organizers, the host, for this discussion that you will have today and tomorrow. I would like to ask you that the results, conclusions, if you can discuss it, communicate it widely with our society, because we've got this noise of information, and if you ask just an average
poll what they think about. They've got a very, there's got a lot of fake news, and you're the experts, and you should create the transfer, the message that will allow them to understand these deep transformations that they are within. So let me congratulate, thank you very much, but also to all of you, and I would like to wish you very fruitful discussions and inspiration, and also a creative atmosphere and spirit for the future as well. Thank you. Thank you very much, Minister, for all these words towards our institute, guests on conference, and whatever happens in our country. So then, of course, I welcomed most of the people then I would like to welcome, but I did not welcome, unfortunately, all the employees of KOMAG. We're really happy to have you here with this experience that you will share. Please use this opportunity, share the knowledge, be active. Unfortunately, the weather is not the best. It's better when it's raining because it will keep you here. I'm glad that it's raining. So then the 26th KOMTECH conference is open, and then the very first panel, discussion panel, I would like to ask Redactor Anna Zich, mining today and tomorrow. This is the most important, the most difficult, to enter the stage. And our director did not ask if you liked the lunch, did you? Some of you are still there. I would like to welcome and invite the panelists today, Mr. Mirosław Skipski, Agency of the Industry Development, Katowice, Marek Skuza, Vice President of PGG for Production, Polish Mining Group, Mr. Piotr Rośkowski, Director of the Podravanowice R&D Center, Mr. Paweł Sienkiewicz, the President of Tunnel Mining Industry Society, and our host, Mr. Dariusz Prostański, the Director of KOMAG Instytut. Mining today and tomorrow, the challenges in the era of phasing out from coal. We don't know when it's going to be. I think 2049. It's too distant, most probably, but let's leave it today. As this diagnosis shall be made today, let me have these questions. We don't know because the director is late, but I hope that you can tell us the condition of the sector. Do we have any results after 3 quarters? If you can tell us, please. Do góry. As you know, mining is in the era of transformation. After 9 months, let me tell you the indicators and factors that we're trying to observe and watch when as the state support the mining, so they've been improved generally. It's better than it used to be in June, even in June. However, generally, it's not good either. So then the production of coal goes down. For some years, the costs do not go down, they do not decrease, that we would like to have, but also the time for expectation, waiting for the new law
and everything we are planning, or it is planned to be done on the 1st of January. The employment is decreased because it's 1,000, used to be now 2,000 people less employed in the sector, but it's also we do not replace the leaving employees as we used to. So the employment also falls down, but it's not also a good forecast for the future, because frankly speaking, we don't know what the state will expect from us. I do hope that the minister told us about the future and the mix, that there will be the share, the final share expectations against mining industry, and then it will make more realistically see the future, not only imagine what it looks like and try to adjust to some agreements that were there, but then they are changed. So frankly speaking, it's not the best, but it's better than it used to be some time ago. Okay, after 8 months, 5.5 billion of loss, 9 months, a little bit more than 5.5 billion. But those numbers are not right now, they're not a surprise for us. Of course, they are huge, enormous. The public aid should have been bigger than that was granted. But it also results from the fact that the state does not have enough means, financial means, that, because the mining will take everything. This is a natural process, whatever it is. The limitation, the attempt to limit the indicators that we are having decided on mining, and every month mining exceeds these factors. So right now, today, there is a letter, and in one mine will try to make the verification, extraordinary verification, but maybe we'll have a look what steps and the frame could be made by the mines. We'll focus on one mine. It's not the whole sector yet, because frankly speaking, no one went down this path yet. So we need to see exactly and see what is the reflection, what are the impacts and the results against the social contract. However, unfortunately, the preliminary conclusions are that we're not able to meet the conditions as the mining industry that we made deal for, because there's no need, there is no demand. Even if we're able to produce this coal, then production after 9 months? I will not answer. I'm not prepared. Do we have 6 million? We don't have 6 millions on the heaps. It's 5.4 millions. It's more. The production is bigger. 5 millions of import of coal. It seems to me that with import here, we will not have the drastic increase. The price is unfortunately, the world price is unfortunately, it's annoying and concerning because the price goes down. We are on the verge of the coal, of Ara coal. So today, due to the contracts, the coal can be disposed. So the heaps will not, or the coal yards, they are not increased that much. So the end of last year, today we've got 10 or 12% more. So it's not an increase. Of course, we had quite a lot of sales, but how about the efficiency? The efficiency also goes down. It's worse than it used to be. What can be said? What can I say?
all the indicators, they went down. Yeah. So we've got a diagnosis, unfortunately, not very precise. How about the future, gentlemen? If you could tell us the presentation discussion, let's concentrate on some issues, because mining has quite a lot of problems and it leaves some problems after mining. So then the employment and then also the drainage of the mines, methane, so the mining gas, which is very significant in the light of the methane EU law, then the waste and the recultivation and rehabilitation of post-mining. As is Marek Skuza, President, if you could tell us from point of view of the biggest European biggest mining company in Europe. So the heaps, the coal yards, they are lower than we had in the beginning of this month. So we are decreasing those coal yards and coal storages. The sales is bigger, which shouldn't be surprising. In the PSEs, 22 gigawatts of the demand, 20 gigawatts of production, 17 gigawatts from thermal coal. So 3.4 wind and sun. So right now, this time of the year, that's the energy mix. There's nothing to be done. The companies sell more. This is quite. So in summer, it slows down. You asked about the indicators. Dr. Skipski wanted to say that the law is not there, not in force. We don't have the tools because we need to limit the production due to the demand. Let me remind that until what we had the time schedule of phasing coal phase out, then we're 33 and 44 year. So we're 8 years ahead. So the pace is very big, and such big assets that we're having generating costs. The decrease of production and excavation of coal, when the costs are the 80% of, so these will always have the negative economical effect. Then talking about what it leaves, it's a very good time, and we should for sure discuss it, but also act on that. We're lobbying for the special laws, called specialistic law, on mines, water, methane, but also the coal heaps or the post-mining heaps. So it seems to us that we should have also the scope of the competence of all the entities entering the companies with the activities in transformation of the mines in some other places generating jobs and be useful for the people, because this new law is just about the liquidation and demolishing of the closing the mines. It's good that it's adopted, but we need to have a special law because we will face those new subjects soon enough. Let's see the water law. If we phase out, if we close the mine, we need to pump the waters. No one will most probably share what happens in Trzebinia. And the best thing would be to choose the location of the pumping of the. And luckily, the ministry. This is the main mining institute. But how about we don't have the possibility to have three companies in one place from three mines from the water law? It's impossible from today's perspective. So if we can see the reality, we need to adjust also the legal regulation, because the master plan, we will see if
the safe model and the cheapest, of course. But today, with the law today, it's going to be implemented. So we need to have the legislation here. The very same thing, frankly speaking. I don't know what we should do as long as we produce coal. The methane is all right, but later on, the burdens for the closed mines, 10 years, we need to observe that the methane is not they got nothing to do about importing gas, and an import of the gas, and the import is some declaration. We don't have the law right now how to verify some indicators of factors, how much of this gas is being to the atmosphere, being released. And then EU authorities and Polish authorities as well, they are not able to execute anything from any import of gas. So this should be simplified and then adjusted to the closing mines, and we should have more detailed legal stipulations here. The same with we need the heaps, so the residual heaps, post-mining heaps. So first of all, they have to be tested. So the central geologist, the main geologist, of course, with all the elements. But it's good to have them because life shows that sometimes some time ago it was a waste, but right now it could be a valuable source for some new, different technology. And at the end of the day, decide we should know what's, because like Charlotta, the big heap, maybe some of them should be dismantled and to make the investment area for the future prepared for some future industrial activity. President, now the amendment of the new law and the instruments, the protective instruments, do you estimate how many employees would like to use those mechanisms, and how will it impact the condition of the company, your company? So as long as we don't have the law coming in force, some estimates 3,500 of employees leaving for voluntary leaves in the first stages, and then the stages will be repeated, of course, as the responsible employer. Of course, we will some people that will not give them the consent to leave due to the protections or because the security of the mines, because statistically we cannot, if we have some very sensitive departments or branch, we cannot get rid of the security of the plant. 3,500 is in the very first stage possible. Let's wait, however. So right now, it could be some bills, some amendments. So we don't know if this is the final shape, signed by the president. Of course, we would like to have some extensions of some provisions this project or this bill, and it could have maybe we could have more of those living people in place. That was about Ziemkiewicz, who told me before the panel that there's such a place that he would like to have the former miners is the tunneling. Yes, that's true. I would like to say that I'm making tunnels in different parts of the world, all over the world. All over the world, they used to be miners always. Tunneling means miners. In Poland, we are developing quite, but we don't have the stuff. This seems to be likely. It's easy to requalify a miner that used to have the bolter miner or a shearer in order to make the TBM. It's a little bit different, bolter miner or a shearer. It's with different buttons, but as a matter of fact, the same principle. So we would like to take over some of those employees and then for tunneling. And today we're having 3 tunneling S19.
LK114, which is a railway tunnel, and then the one in Łódź city. Last week, S6, they wanted to have the partners for 10 kilometers for 10 years. There will be 120 kilometers of tunneling in Poland, accepted already projects. The towns and cities cannot be unfortunately extended. Many towns, many cities, Wrocław, Gdańsk, Poznań, they wanted to have tunnels or also metro. Kraków, they will have their underground train metro next year. And big cities, big towns, they plan it because unfortunately they cannot squeeze inside not only the underground trains, but also I discussed with Professor Tadeusz from the Kraków Technology University, but also if we have for example, those 3 parts in Kraków, we have tunnel. They're going all the time. If we have a tunnel, how much space we'll have for the greeneries or how good it could be. So not only metro, but also the infrastructure, roads. On Friday, I received a phone call from Italy, Paweł. I need 450 tunneling miners. How can I? It's impossible to train the people so fast. So that's why our idea last year to have a society created. Instytucje. To jest nie tylko Wyższy Urząd Górniczy, Państwowy Instytut Geologiczny. Dzisiaj właśnie podpiszemy też z KOMAG-iem współpracę. Mamy za sobą AGH, prawda, jako instytucje. Dużo jeszcze instytucji. There's plenty of institutions and we're not there yet. Nie mamy tak za bardzo kontaktu, ale zapraszamy wszystkich, którzy mogliby do nas przystąpić. Please join us, and we would like to have this white book. We'll train people. We want to train people. We want to make the authorities for tunneling that will qualify those people. Doesn't matter if it's this company or that company. They will be qualified, the miners that can make the tunnels. Not only in Poland, but also in Europe, because we're missing the people, having those miners, people, and then closing this decarbonization, making this decarbonization of mining. We would like to take them over and send them. Let's show them that we as Poles, we can do a lot of things, and please all those miners, the young miners, because the older ones most probably they would like to enter this tunneling mining because there's a new perspectives, new ideas. We can see also among students in the Silesian University or Kraków University or Wrocław University of Technologies, if there's a tunneling lectures, the auditorium is filled because there's something new. The young people, the Z generation, whatever it is right now, there's something new, it's there. So if we are doing something for the youngsters, for the young people, there's a lot of computer science there. So there's something new. Żeby jak najwięcej było tych górników z Polski. Of course, we need to send them to the world, but not also. Is there any chance for cooperation? Well, let me say that. Director Skipski said that until we don't have the lifetime of our existence and the pace of decrease of employment. So it should be implemented, this plan of electricity until the end of the year. So let's see
where are we, and what production should be kept. So at the same time, we need to remember about one thing, that is newest law, there is no new jobs, so we have to be there with these people until this date, from the date. Of course, decreasing the basis of the mines, but there is no problem to share this information with company, like some other possibilities of requalifications, like for example Silesian Railway, Koleje Śląskie, because we're looking for such developments, such solutions. At the end of the day, however, an interesting thing is, one thing is interesting, if it is needed for some time or for a longer perspective, if this future employer gives you the stable conditions of work, then the young people are willing to accept them. The younger people, they're quite easy to change the jobs or works because nie widzę problemu w tym, żebyśmy przekazali jakieś zapotrzebowania na konkretnych specjalistów, jeżeli je przedstawić. Węgiel budował miasta, budował przemysł, budował kulturę, ale budował też górniczą naukę. Panie dyrektorze, So, gentlemen, jak to z tymi przychodami z górnictwa kiedyś i teraz? Różnie, natomiast jeszcze krótko tylko o tunelach. so tell me just Przedsiębiorstwo robót górniczych, przedsiębiorstwo budowy szybów. the shaft binding company. There's a standard we had. They built tunnels in Turkey. The best teams right now. We used to forget about. We've got some companies of the companies that are responsible just for the corridors and for the galleries, and they are not having any jobs right now in the companies because no jobs. Mining used to be some time ago in the incomes of KOMAG. It was the main pillar. That's why we had KOMAG, the center of mechanization So we've been created to, like, as long as we've got the center of technology only and exclusive for mining, we engineered and designed all the machines until the 80s. They were constructed by, or the idea of KOMAG. Most of them, maybe not all of them, but generally all the mechanization of mining, of coal mining, was based on us. A little bit different in copper, but 25, 30 years, slowly we could see the crisis. This is not the first crisis in the mining industry, but from the 10s right now, we started to think, and we phased out from mining slowly, sometimes revolutionary methods. We found the niche, Professor Rynkiewicz-Belina, the lab created of the environmental lab, engineering of material engineering as well, and environmental studies. So we found those gaps. Tools as well, and toys. It seems that in Poland there's a lot of demand for the testing of the toys. We're the only notified company for the Toys Directive. Today, this is, I think, 15% of our incomes. There's one lab. The second lab of the applied sciences, so used to be for mining, but right now we're doing, there's a request. So then the defense industry of Ponar, climate, automotive, energy storages, the only unit licensed for certification and testing according to PT Pirene. Today, we're certified as the only in Poland. We're certified 3 power stations, maybe not the biggest ones, but the small ones,
because we're able to do it. We can model the network, the grid, we can connect the equipment and the machines, and then we also test the grid behavior, the transmission and distribution grid. So all the time, engineering offices, we do not engineer classical, we do machines, but not for mining. But we do it mainly initiating that through the projects. We have project first. For mining, there are some actions. Engineering for safety, of course, because it's there. Security and safety, of course, then the sprinkling, the dusting, also the assessment of the construction site through the international projects. There's quite a lot of capturing of methanes with GEEC, with Central Mining Institute, from the ventilation air, utilization and transformation of methane as well, with Central Mining Institute. So we've got heat storages all the time, study cases. We implement an international projects, and then we jump to industry. But let me see, 100% right now, up to 35%. It shows right now what's an effort to, the most thing in industry is engineering for the coal processing plants. So the coal processings, of course, right now, they are underfinanced and so on. Spółki węglowe muszą je dobrze doinwestować i wtedy my dajemy swoje projekty, które są sprawdzone od wielu Ale lat. PGG bardzo dba o jakość. Dzien? Panie dyrektorze, wśród tych czynników, które pozostaną po Among the factors post-mining, KOMAG, I think, gospodarowanie metanu. is the methane. Could you please tell us about the methane handling? The name Vampire. Weszliśmy w drugą fazę tego projektu, pomysł Centrum Transferu Promocji Technologii. GIG tam uczestniczył aktywnie w tym projekcie. W pierwszej części demonstrator sprawdził się, 4. TRL bodajże. So, I w tej chwili centrum postanowiło... right now the center they would like to use our experience as well. Dla wszystkich. My chcemy się również rozwijać. Mamy bardzo dobre doświadczenie w projektowaniu wszelkiego rodzaju urządzeń o naturze przeciwwybuchowej, znaczy odporności przeciwwybuchowej. So at the explosion, the ATEX zones and so on, we for notification for ATEX as well. We can engineer test together with Central Mining Institute, our partner and industrial partner, the Center of Transfer and Promotion of Technologies, and then we will process the methane down in the underground there. Most probably it would be good to have a ventilation corridor right there, but then we'll create and we'll generate low temperature, then we'll generate the cold, and then we will need to have to use it, so there's gonna be a cooling method, and it's just a benefit. But it's a huge problem, President. 25%, according to the MIG, ventilation is only used and processed. We will have soon the penalties for the liquidated damages. So we increase, of course, the percentage of the use of methane or mining gas, but of course it's not on a satisfactory level yet. The situation today is even worse by one thing. This factor calculated, it's just for the entrepreneur, because what we do is we limit the production of coal with a low methane and the low quality. So the CH4 for 1,000 tons of the feed is right now is increasing, and we're not in 5 tons, so we excess this. So we're preparing some kind of the ordinance of this handling in Poland or processing of Poland. So the liquidated damages or the
penalties should be for the pro-ecological investment. Let's see if they could be just transferred to that. Let's see, the legislator, what they will do. But then coming with what Director Prostański said a minute ago, one thing must be remembered: Poland has got one of the biggest mining competence in Europe, because somewhere else they died out. So we should use them, because if we just slept it over, once we come back or return to some mining, then we'll have no stuff there. So right now, as a matter of fact, the education is just non-existent, because there's no jobs. People do not enter those schools, technical schools, those jobs. So they do not go to the mining industry. But of course, no surprise there, as we don't have any new employees and no recruitment. However, whatever is there, the green transition is connected with all other type of mining, maybe not coal mining. We will not have PV panels, we will not have the windmills or anything, if we don't have the elements, rare earth elements. So right now, the green transition, we have imported everything from outside Europe. Like, this is for the PVs and up to a certain extent with the wind. And it's not a good tendency. Europe just loses that self-reliance. So we have a lot of deposits that come in Europe. Most probably will never operate them, will never produce them. So it could, then there's going to be a political force when we could hear that China should limit the access to lithium if we don't have the mutuals agreements. Then we can have the economical dictatorship. So we cannot forget about the thing that mining must be placed somewhere to be developed. And Europe must have the impact on the mining. If not here, they should have our deposits, and they should have some abroad or foreign deposits. Ponarwadowice, today this is the Hadron Collider, used to be the. Of course, thank you very much. Used to be mining right now. So as I can see and read here, mining in the era of the green transition, I thought, how universal is that KOMTECH? Because I want to say about this green transition, and not the one like green leaf, but the dark green, which is concerned with the defense industry, because today this is an important element today. Ponarwadowice, 60 years of operation. So we would go for retirement if we're a woman, but no, we don't go. The company that started 60 years ago in order to produce the elements of the hydraulic elements for mining and metallurgical, today the investment process is the biggest. It's 100 million investment in Wadowice, the center of Łaziska Górna as well, close to Bolesław Śmiały mine. But also, this is the new plant in Ostrów Wielkopolski. It wouldn't be possible if not our decision one day, from a dozen or so years ago, having all the elements, we started to look for analogies between mining and some other industries. I'm not sure if there is any better conference showing how we've got the mining, like the shearers, we've got like the crop, like the
So then we have also R22s, all those shearers. The same for the guns, the big guns. FS4, more or less the same as in the Borsuk, which is in the vehicles for army. Then the armors, more or less the same. So we started to transfer those competences for defense. Hard conditions, high temperatures and so on. And then step by step, it wasn't so easy. So we started first of the very first, just valves. In the beginning it was in the shearers, but then the water miners, then we had in the big guns and with the mobile guns. And today the hydraulics for all the vehicles produced by the Polish Defense Group, most advanced hydrokinetic suspensions. And today we are here at this point because we looked for everything what was happening to deliver the elements. So we're here because we invest our own money. So what's the... I'm here, as the private entities, where the decision, very fast decision, short decision, we entered this part in order. We then invested our own capital here, and that's why today, after when the war started, we were ready, we had products, because we wanted to run risk and we invested our capitals. It's a sadness, but also satisfaction that our exposition for the defense, we started in a time when everybody laughed at us and said, no, it's not a good direction, the crabs, because they will get rusted, there will be no war, never. If not crabs, it would be already won. I will never know, of course. Well, I'm convinced about that. So then I would like to... Some time ago, the Marshal of Silesian Voivodeship invited some companies for the strategies for Silesia, for the strategy until 2050, with the representative of Rosomak, which is an army vehicle, and we said, what are the strengths and what are the weaknesses? All of them, where they say, all that pretenders, what was the strength, the scientific institutes, R&D centers, technical universities, everybody says that because this is the truth. And I would like to give you the example. It's not just an empty talking. What common the KOMAG mining institute has with the defense industry, exactly what PON are. We, 1 month ago, when we had the max hydraulic system for the radio location station, then we're forced to test it in the chambers. The systems used in a defense system, they need to go to the Alaska-Sahara conditions. And today, with such a demand, you know how many machines are then all those military techs, they are, for example, the military or the army institutes, they are of course, or they are closed. Some other, they need to test, everybody need to test all the things. Knowing KOMAG, with the agreement with Director Prostański, we managed to have such a system in a special KOMAG chamber. Thank you very much that you agreed for that,
And we found this, To pokazuje, and it shows us that our institutes here in Silesia, czy wszelkie jednostki naukowe, technical universities one nie or muszą robić nic scientific centers, they nowego, don't need to tylko do anything robić new. nadal to, Just co do jest what they are good at. to, co najlepiej potrafią. W przypadku KOMAG-u For badać. KOMAG, of Panie course, dyrektorze, test. proszę, nie projektujcie armatowania. Please, let's do Ale not badajcie, bo to robicie najlepiej. engineer the cannon howitzers. Just please test them, because that's what you do very best. For us, Najlepszy this is the very best do pozyskiwania place to have the new employees as the individual studies. I'm not sure the minister, you know very well what's the history of the Silesian University of Technology. It used to be, of course, for the mining industry. Today, they look for these analogies, we implement them, and thanks to them, we can build advanced systems. It shows us only that the just transition is possible on condition that we look for those technologies. But how about this Great Hadron Colliders? So this is a situation because then we cooperated with the techs, we cooperated with many scientific units, mainly KOMAG, GH, also Silesian University of Technology, and we've been invited to the project. We engineered 1/18 of the cooling for the Hadron Colliders, so that's why together with them, and as a matter of fact, it is there, our systems from Łaziska, close to Bolesław Śmiały mine, and working in the Hadron Collider. The particle collider. So then I said to them, to Aleksander Wyra, as you know, we've been from mining to the defense, and this is possible, and we know that Bolesław Śmiały mine, they know already what's the date of the end of their, and we know also that they could work here from the mine to Ponar. All of them? Maybe not. Part of them, rest of them to KOMAG. PGG also is interested in the defense industry. Would like to be some contractor of some things for the defense, and if we can build the sections that are working at 10 meters, 10,000 on 1,000 meters slope, then we will also be possible to create for some defense or military army. As a subcontractor, we need to go through the process for concessions and license, so we need to be a license, and then we can have a cooperation. And I do agree with the president of the previous speaker that entering this area will be time-consuming and requires our involvement. But taking into account that today's financing for this, it could be additional spinning wheel of our economy. It is important to create here and generate here by Polish companies, Polish entities, of course, with their competence and possibilities. So we saw how some companies that change their modus operandi, and then we need to also in our production, then we've got the sections of the mechanized rooftops, then decreasing our needs. We would like to have those, all the rooms, halls, potential of the people, machinery, equipment, use to have the longer lifetime than the coal mining in Poland. Mr. Paweł Sienkiewicz, would you like to say something? Yes. Then the defense industry is connected with tunnels, of course, because today
we're having 3 to 5% of the shelters, anti-bomb shelters. But then if there's an alert in Kyiv, where people are going? They're just for metro tunnels. So this is a connection of the technologies, defense, with usefulness, the use. So if we don't, I hope that the war will be finished one day as soon as possible. But if there is war, we have something. If there is no war, then in the past we don't have them because it was built today. They're not used. They're no more. But if we build those tunnels, every town has 2-3 kilometers of tunnels. Then how huge potential there is for shelters. Of course, they are 20-30 meters. Some of them there were 100, 110 meters, like S19 is 110 meters below the surface. I can see in general directions there was work. You've got 5 meters of the surface below. Use it as a technological tunnel, and in the hard times, if anything happens, if we have the visitors from east, how many people can go there? Not exposing, of course, anything. The roads, if we have tanks or whatever, and the people are below the surface of the road. So it could be used, those two issues connected. Today we're thinking to build the shelters, yes, but what if 10 times, if there's no war, what are we going to do with the shelters? Let's build tunnels. They will be used and also as shelters, and we'll use them for communication. Then a couple of sentences of summary, maybe Professor Prostansky would like to give the floor to you. Thank you. So summarizing, one can say that yes, we will have some problems with as said before, use of the competence here, tunnels, but also using the energy safety, because it has to be there in order to be the staff machines. They have to be renewed. There's one more exception, or then we still are the experts, the only ones in Europe, but also all over the world, in African countries, Asia, maybe not China, but then there's a lot of things that we can transfer, we can share. There's huge of experience and expertise here. Until today, the only nationality that is president of the World's Congress is Polish. And we are happy to have it, that the Polish mining is the biggest, the most developed. They had also full of imagination, because the new modern technologies, then the decreased finances for buying the Western coins. We had to develop our own mining equipment, and we can export them. Mainly, can't remember this, the new cluster with the importers and exporters chamber. You can see African, Asiatic, but also their needs. And we would like to be there with entrepreneurs. Even Bogdanka is there for this cluster. And it shows us that, as a matter of fact, they want to be there. And let's have the green transition. Good to have it here, but let's not forget about this black heart. Yeah, as I mentioned before, the transition is possible. Ponar is the good example, and I'm fully convinced that with this pessimistic vision about what is now, I still can think that we have good perspectives here. Whatever is there in Gliwice, Bumar,
then the polarization of K2, Może rynek wokół, and then how it powiem, że supports, rzeczywiście then Silesia is most probably być jeszcze silniejszym be ośrodkiem even i stronger naukowym, i przemysłowym. center, industrial and scientific one. So in order to have this time of the works for the defense, to use even better projects, because we'll not need this defense anymore. But what we do right now for the defense makes that our products in some time for the sector, for the civil sector, could be even better. And I think here about aviation, for example, or space exploration. Once we enter from mining to defense, but if we're there in defense in a very stringent situation, then to aviation could be there. So I think this is the way. And then, of course, the space exploration as well. And then I think that the potential of the Upper Silesia is huge here, and our duty is to use it. We've got bardzo dobrze służy rozwojowi, ale mamy dużo wykwalifikowanych ludzi po różnych szkołach. Ważne jest, żeby w dobie so should we know that sukcesywnej likwidacji tego górnictwa, bo gdzieś to w tej umowie społecznej zostało tak zapisane, to said that na bazie tego majątku, który zostaje, budować przedsięwzięcia, to będą build at the place that young people can work. The young generation, they should stay here and develop those towns and so on. Dzisiaj może nie wszyscy tutaj sobie zdają sprawę, ile górnictwo stanie w ekonomice. So right now in the economy of the Upper Silesia, what's the percentage, this share of creation, not only the jobs, but also in the surroundings? If we see that this is 3 jobs for every job, or even 4 in the 90s. Right now, only 3, I just assumed. So we can say then that for the PGG, 100,000 people is. Then I was there in the 90s, and I know what the towns, cities and districts looked like after this liquidation. And we need to, of course, have some conclusions and to have this process led in a different way. There are some ideas, some visions. We will need the support, also the administration barriers, legislation needs to be updated, because we've got quite a lot of experience that could be used and have some conclusions for the future. Skipski, let me start that I wasn't pessimistic with Silesia. I just presented the idea of them, just a fragment of the piece of coal mining, hard coal mining. For Silesia itself, I'm of the opinion, and 2 years ago I said that as well, a huge capital of all the elements are there. So that's the future for me. I would even say the Upper Silesia, Upper Silesian Technology Institute, aviation, motors, propellers, and so on. We are there as well. Space as well. Space is something that we should go to. Because today, of course, it is just a dream or a vision, but it's a distant future, most probably. However, this is something that we cannot lose the perspective. In a distant perspective, it could give that the mining here, the experience that we will transfer to the new generations, it will give us, it will be paid back. We could use it also in for example, the space technologies. And for me, Silesia, with its potential, young people, will not start once we will not take care of the young generation. Then one day I heard that generally the industry goes to the seas. It needs to most probably in a different way. There's a tendency all over the world. And we here in Silesia, there's a potential and also the will
to change that and to implement that. We need to learn a lot, of course. I was just listening to you, President, and there's a lot of doubts. We're not self-taught. We don't have the ways of activities or actions. 3 companies, they have the budget means they received. Any means from the public aid, and they should decrease those means. And we are saying that we would like to, basing on mines, to build something new. So my experience says, what do we have to invest to if we're saying that every penny should decrease this dotation? So we are in a very negative result, but we need to learn to work out and have the support of the Minister of War. So here, for having this process executed, because otherwise we will just, fill the hole, and the new funds will be needed for new generations and new investments. There is a potential to have something new, and for me it's a different future. I think it's not only one mining company. This is the mining company cooperating with private entrepreneurs. War says that and shows that. In Ukraine, for example, the last I was there, 70% of the investment, this is in private, if we have completely different. So this is the future that we should see in front of us. Well, never say never, never say always. How it's changed, how different it is, how surprising it can be. Today we've got the aid, 9 million. In 2023, it was 8 billion. In 2023, it was 8 billion to the state, to the budget. So this thought of the Max Planck, everything is mining. And there's no auto here. Mining is everything, and everything without mining is nothing. Good afternoon, Director. Let's remember, it's not only coal, not only the hard coal, as said by many things, Polish competence, and to use them. A short break right now. Thank you.
Szanowni Państwo, proszę zajmować miejsce i tak jak powiedziałem na samym początku, teraz przed sesją projektu DYMGOSP nastąpi uroczyste wstąpienie Instytutu Techniki KOMAG do Stowarzyszenia Górnictwa Tunelowego. Bardzo proszę pana prezesa Pawła Sienkiewicza oraz pana dyrektora Dariusza. So right now we're having the celebration of przystąpienia KOMAG-u do stowarzyszenia. entering KOMAG Institute to Zdjęcie jakieś, no kurczę, media, social, wszystko, no gdzie jest? the Society of Tunneling Mining, Nie, no dobra, Tunnel Mining. robił swoją komórkę. Jest wielkie brawa, bardzo dziękujemy. Thank you very much. KOMAG right now is the member of the society, and right now I would like to ask the first session, the implementation of DYMGOSP. I would like to ask Mr. Artur Dyczko, doctor, PhD, and the professor of Institute of Polish Science Academy, a very good person. I would like to give the floor to you, and please listen to this session. Thank you very much. Gentlemen, I would like to welcome you. I wouldn't like to talk too much because the presentations are more important here, but let me say I'm really happy no one else is here to convince me that this is the most important project in Polish mining industry for 30 years. Why 30 years? Because that's why what we calculated for the dynamics of istotą tego projektu. Ja mam tutaj 2 slajdy do Państwa, natomiast, Szanowni Państwo, projektu by nie było, gdyby nie 22 rok i if not 22 and the aggression na of Ukrainę i te problemy z węglem, Ukraine które and the Państwo, problems ja with cały czas to coal. przypominam, bo mamy So bardzo krótką I pamięć, jeżeli keep chodzi o to, co się repeating działo. that because we Co nie znaczy, tend to have a wcale, very że nie będziemy mieli w przyszłości short memory. podobnych problemów. Jeżeli można, It pierwszy does slajd. not Szanowni mean Państwo, that we have dynamiczne the zarządzanie dynamics zapotrzebowaniem, produkcją, gospodarką, zasobami, logistyką, dystrybucji węgla kamiennego w gospodarce realizującej dekarbonizacyjnymi of celem decarbonization in the Projekt mix. realizowany jest przez konsorcjum This is Instytut Gospodarki consortium Surowcami of Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk LIDER, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, KOMAG as well as a partner, technological Południowy partner, Koncern Węglowy, then partner also merytoryczno-techniczny, bym tak powiedział. southern Gospodarz też po części partner projektu. and a host No i of tutaj this. teraz jest dłuższa wypowiedź, bo tak, na początku the było beginning, Ministerstwo Aktywów, potem było we had the Ministry of Ministerstwo Assets, Przemysłu, a then the teraz jest industry, Ministerstwo Energii jako partner tego then the projektu. energy. Ten slajd, który Państwo tutaj widzicie, to jest wykres, który What you can jest see here, kluczowym chyba elementem porozumienia, które było this is the podpisane w main Katowicach między stroną partner społeczną of this a society. rządem w zakresie, tutaj macie Państwo, w zakresie przyszłości polskiego For the future górnictwa of węgla Polish kamiennego. mining, Kopalnie, daty pokazane, jeżeli chodzi o to, w jakim okresie te kopalnie będą so you can see the transformując mines się, and wygaszane. how they will be Natomiast dla mnie bardzo phasing ważnym out from slajdem coal. jest For me, ten an slajd important tutaj po prawej part stronie. is Raport macie Państwo do the ściągnięcia, one on tak the samo right, jak raport Najwyższej Izby Kontroli. like Polecam oba also the dokumenty. Supreme Chamber Szanowni of Państwo, to Control. zawsze podkreślam, What I że could gdyby ktoś always powiedział, że say w roku that 22 if i 23, bo to na przełomie tych 2 lat
wszystko się działo, you przypłynęłoby would do nas say that first of all we have 2 statki i mielibyśmy prawie 3,5 tysiąca pociągów, 50 tysięcy we will ciężarówek, have które nic a innego nie lot robiły, of tylko rozwoziły po naszym trucks kraju only if we węgiel, have coal to all over pewnie the państwo country, powiedzieli, że then you oszalał would ten, say, który to oh, you mówił. Natomiast the, tak po prostu person was było, jest crazy. But dokładnie this was the policzone i part. to This was jest też calculated. istotą This is tych raportów, important. o The których reports mówimy. that we're Szanowni discussing państwo, right now. była cała dyskusja There's z been a panem, huge discussion profesorem, with Professor Prostańskim i z Prostański dyrektorem and Director Skipskim, gdzieś tutaj Skipski. Mirek jest. We have all of Braliśmy them. udział w kilku takich spotkaniach, gdzie discussed próbowaliśmy oszacować prawdziwą When we wielkość try to find out tego węgla, który jest niezbędny what's dla the gospodarstw real amount of indywidualnych coal that i is nie needed, tylko. Wszyscy mówili. W tamtym everyone czasie says nie mówili. then. No, they Generalnie did not jest say około then. 8,5 do 9,5 It's 8.5 until miliona now ton. million Szanowni państwo, tons. przywieziono do naszego kraju 20 milionów 20 200 million tysięcy came ton węgla. Można się of zastanowić, coal. You can kto się see pomylił, then dlaczego, who tak? was Akurat aż mistaken tak and dużo. why. Pomysł na ten projekt jest taki, żebyśmy So byli w każdej chwili, w każdym stanie zagrożenia i nie we should be tylko all the e, time not jasno only zarządzić clearly tym manage, tematem. W tamtym konkretnym przypadku but był to then węgiel, it was a który coal ściągaliśmy, that nie was mogliśmy go ściągnąć z Rosji, bo we było couldn't embargo, buy it pamiętacie państwo, w marcu from umowa Russia Sejmu jednomyślna because we couldn't buy it from Russia. nie ściągamy węgla rosyjskiego. We're not Co do buying nas przypływało i coal. przyjeżdżało, to jest zupełnie inna sprawa i skąd. what we really had. Natomiast, It's a prawda jest different taka, story. że właśnie tamto zdarzenie But then wygenerowało it potrzebę, generated której the ten need projekt jest jakby odbicie. that we Jeszcze have the jeden slajd reflection poproszę. right now. One more slide. Harmonogram naszego projektu. W The związku z time tym, że schedule of nasz the project kluczowy partner, czyli ministerstwo, tak jak państwo słyszycie, się zmienia w trakcie. To też is będzie, myślę, changed z from punktu time to widzenia realizacji time. tego projektu dosyć This is ciekawe doświadczenie, this is dlatego że important because nie da się tego projektu zrobić, szanowni państwo, it bez cannot be ministerstwa. done without the W tej ministry. chwili jest to Ministerstwo Energii. Right Bardzo now, this is istotnym elementem the Ministry of wdrożenia Energy. tego An systemu important thing is legislacja. Będziemy mieli w legislation. trakcie prezentacji tutaj We will have możliwość also zobaczyć, jak w tej chwili informatycznie to podchodzi się see do tego typu platform, którą my the tutaj na platforms that potrzeby we're tego having right projektu now. nazwaliśmy platformą węglową. Szanowni Państwo, That we to, że ja decided to zawsze name the powtarzam, że coal nie boję się o ten projekt, jestem przekonany, coal że my ten platform. I'm projekt not afraid zrobimy of this i on project, będzie skutecznie and I zrobiony. hope that Wynika z this tego, will że be supplemented zasadza się na sufficiently idei platformy paliwowej. because this is a Platforma, fuel która w roku platform. 2022 2020 pierwszym, drugim została oddana i tuż przed It wojną was została already there uruchomiona. and started and operated Zmiany before the war. legislacyjne The legislation dotyczące paliw changes płynnych, of the parów i olejów były fuels tak dalekie, że zmieniono 18 were chyba that ustaw, deep kilka that rozporządzeń, żeby można było w jednym in order momencie to have it ustalić, ile w possible naszym kraju na how daną much godzinę today tych surowców jest i skąd we have przyjechało. those and where from. Jakiś powód był, można się domyślać, że There wśród was tych most probably a surowców reason nie ma węgla. that there's no z naszego coal. punktu widzenia na ten czas głównego źródła naszej energii. The Natomiast main uznaliśmy, source of że jeżeli energy. tam się to udało However, we zrobić, decided if it was possible there Państwo sobie wyobrażacie, and some bardzo other trudnym rynku, dlatego że mamy do on a czynienia very difficult z market kilkoma tysiącami importerów różnego rodzaju because we have firmami, plenty które of tymi smarami, olejami handlują. No jest to biznes entities here. This is a i business rentowny, ale też dużego ryzyka, w związku z tym quite prowadzić się mogło, że difficult in prowadzenie the risk, węgla nie so it powinno seems być the coal problemem. Szanowni should not be a Państwo, problem. jesteśmy w tej chwili na However, etapie pisania już aplikacji. right Dzisiaj now Państwo with the jesteście application, wyróżnieni. Po raz today pierwszy będzie it prezentacja will be the very tego, first one, jak to w tej chwili presentation wygląda. of what My does mamy it look tutaj z like panem right profesorem now. Prostańskim taki układ, With że Professor Prostański, na we have this najważniejszej system that konferencji in the KOMAG-u most na important KOMTECH-u jest pierwsza and prezentacja, KOMTECH is the potem very nasz kolega first. Druga prezentacja. Then we have W tym roku było more także bardzo presentations. dziękuję, bo parę osób widziałem stąd, które były też na Polskim Kongresie Górniczym w Lublinie. Też prezentowaliśmy te we also presented it treści. there. No po prostu uznajemy, że w tym momencie realizacja tego projektu z różnych powodów jest dla nas bardzo And this istotna. is important for Bardzo some different ciekawym reasons. elementem tego projektu, An jak important państwo się part włączycie, of tak po this prawej stronie stołu, tam te monitory, które będziecie project państwo is when you widzieli. can Tutaj see the mamy monitors over ekipę, there. z We're KOMAG-u. having the Też po KOMAG raz team pierwszy, myślę, będzie prezentacja very first time elementu dronowego, presentation który towarzyszy temu of the projektowi. drone W ramach element inwentaryzacji zasobów as a tutaj made KOMAG of ma bardzo inventory. ciekawy pomysł. Ten pomysł w tej chwili jest A very interesting operacjonalizowany. idea right Szanowni now. Państwo, wszystko, co do Państwa And mówimy, everything which goes to chcielibyśmy, you, żeby we would like to have zrealizowane. Na ten implemented czas one tyle day. mam wstępu do Państwa.
państwa. That's Poproszę all pana we're having Piotra right Olczaka now z Instytutu Gospodarki Surowcami, żeby powiedział nam o strategii, to jaką tell us about the przyjęliśmy przy realizacji strategy tego projektu, that we decided to strategia have, the wdrożenia strategy of platformy implementation of the węglowej. Piotruś, proszę whole cię. platform. Szanowni Państwo, Ladies and kierownik gentlemen, Dyczko mówił o that kwestiach Mr. Dyczko związanych said about z szerokością całego projektu, mówił o pewnych tutaj how important this is, cząstkowych tego projektu, jak platforma węglowa, the aplikacja, platform system application and dronowy. so on, the Nawet miał drones. przyjemność I opowiedzenia will tell hasło you o here jednym about z, one licznych produktów tego projektu, czyli important strategii. the strategy. Zacznę może od celu i znaczenia strategii. So the goal, Jest to pokazanie, w jaki sposób najbardziej it efektywnie was showing the można most dostarczyć effective way narzędzia how dla can we have the administracji, aby zapewnić tools for the dynamiczny administration in order to have the zasobów. dynamic Tu chodzi w tej monitoring of the strategii o to, resources. w jaki sposób And this is doprowadzić do jej all wdrożenia. about Będzie how tu it dzisiaj implements mówione to o produkcie their tego wdrożenia, implementation czyli and the o product aplikacji. as well, the application. Kolega Artur mówił między innymi o Artur prognozowaniu told us zapotrzebowania, about koordynacji kryzysowej i też w tej strategii, która in the strategy we saw the w product jaki sposób ten projekt ma discussed w tym zakresie działać. how it should be Zacznę tutaj od implemented. głównych modułów, które dotyczą systemu DINGOS, który So powstaje for the jako główny DINGOS produkt would be the projektu. Jest to z main jednej product. strony moduł This is on the one zasobowy, module of the dane geologiczne, integrating the moduł geological popytowy, data, zbierający informacje o tym, jaki jest popyt na having węgiel, what's między the innymi demand for jedną coal. z przyczyn, ale tutaj nie chcę mówić jako uzasadnienie tego dużego importu węgla w One of the 2022 reason of this import in 2029 roku. and Ten popyt 23 rozkłada się na it różne was typy, rodzaje different węgla types i of tu w coal, zakresie tym należy patrzeć, jakie na przykład bloki energetyczne, and we jak should see gospodarstwa what domowe, energy inni units were odbiorcy used, będą potrzebowali w households, najbliższym czasie what coal and węgla. how much I coal moduł will be needed, analityczny dotyczący and then zarówno do analytical predykcji zapotrzebowania, for a także prediction, but analizy, also jak analysis w kontekście how in the light of the phasing pewnych out kopalń, of które coal pokazywał też Artur and na closing the pierwszym coal slajdzie, mines, maksymalizować efekt ekonomiczny, how to maximize this korzystając z effect tych, a nie innych using zasobów. Mówię this perspektywie resources in a 5-10 perspective lat, of bo 5-10 years, w ciągu na przykład because najbliższego roku takie zmiany są bardzo trudne. next year Także ten moduł the changes will analityczny be umożliwia difficult. So this scenariusze analytical typu what if, no, czyli co would się show us stanie, the w what jakim if, przypadku what awarii would happen kopalni, if the awarii, analysis of the różnych centrów logistycznych, malfunction or czy defect of na logistic centers and so przypadku on, jakiegoś zatrzymania dostaw z innego kraju. or a stoppage of the deliveries and supplies from another country. Ostatnim modułem, który jest dostępny w ramach Then the last INGOS-u, jest module moduł in this scope, raportowy, this is czyli the dla różnych reporting. interesariuszy dostaje informacje, które mogą posłużyć So has some do bieżącej information to polityki, be ale used także for do them, kierowania for the polityk policy, but strategicznych, also o the których strategies as powiem, well. na następnych slajdach. Jednym z celów podstawowych jest balans One of the bezpieczeństwa basic energetycznego i dekarbonizacji, you will czyli have the jak tutaj update zachować and w przypadku what to do dekarbonizacji ten with the decarbonization bezpieczeństwo of energetyczne, dostarczając w odpowiednim energy momencie safety, odpowiednie tutaj dostawy węgla na przykład do showing the bloków proper energetycznych, do supplies ciepłownictwa. for W tym the zakresie też jest realizacja heat, planu district do heat and also 2040 energy. roku, czyli w jakich latach So ile ma in być which produkcji years, energii what is the ze production źródeł of węglowych coal, oraz realizacja Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu. W tym roku toczy się tutaj trochę taki bój o aktualizację, czy będzie scenariusz bardziej tutaj proozowy, czyli scenariusz tak zwany WAM lub scenariusz WEM. VEM or VAM scenarios. Tutaj patrząc na harmonogram tego projektu, to mamy do czynienia z jednej strony z pilotażem systemu, wdrażanie w 3 kopalniach, to się już dzieje, ZG Brzeszcze, Zakład Górniczy Janina i Zakład Górniczy Sobieski. Następnie od 2029 roku zakładamy rollout na pozostałe 16 kopalni z priorytetem dla zakładów z krótkim horyzontem eksploatacji, żeby dla tych zakładów zwłaszcza So for these, the most important thing to have wydobycie ich zasobów, które pozostały do wydobycia. to be produced for then which side of course the means from EU, but also Environmental Fund, National Environmental Fund, zmiany ustawy o cyfryzacji gospodarki surowcowej do 2029 roku.
Tak ten harmonogram wygląda w This tabeli. is W what we have. 2027 roku zamierzamy, żeby to było 6 kopalń z PGG. W 2029 roku In dochodzi 2029, dwie there are kopalnie z two OZW. additional. Chodzi tutaj o te kopalnie, które wydobywają węgiel energetyczny. Tutaj nie dotykamy w tym projekcie węgla kokosowego oraz lubelski węgiel As well, Bogdanka, Lubelski to jest Węgiel Bogdańska in 2029 roku. 2029. Razem zamierzamy na 16 kopalniach, żeby to So było 16 mines should be supplemented and implemented there. Jeszcze raz o uwarunkowaniach strategicznych. Once more for the strategies w kontekście dotyczącym tego, ile będziemy potrzebować of węgla, how much ale do we także, need. żeby ten projekt wpisywał się i te rozwiązania wpisywały się w politykę energetyczną Polski do 2040 Until roku. 2040. Wspomniany Krajowy Plan na rzecz energii i klimatu, strategię odpowiedzialnego rozwoju, ogólnopolski program Then zmniejszania the emisji Polish oraz program gospodarka of obiegu decreasing the zamkniętego. emissions and the Z tego względu, że circular jednym economy z produktów mode, projektu jest because one działalność of the kierunku product is the ograniczenia limitation odpadów of the wydobywanych wastes na powierzchnię. generated Obracamy się też on the w surface. zakresie zobowiązań unijnych, So we na can przykład see the Fit for EU 55, ale także Fit for 35, Carbon but Border also Adjustment Mechanism, czyli the mechanism, Carbon mechanizmu, Border który ma Adjustment Mechanism, zapobiegać, Fit for co 55 było and między Carbon Border wspomniane podczas Adjustment panelu Mechanism. dyskusyjnego, It was then żeby discussed te emisje that nie były na przykład importowane z innych they krajów, should not be które nie imported są from some other countries that are not obliged or committed to report for ETS or some other system that will be in the future developed. This mechanism should żeby ten ślad był proporcjonalnie liczony, nie ze szkodą dla be polskich proportionally producentów. Jeszcze w calculated. zakresie zobowiązań unijnych mamy Then we also dyrektywa have rozwoju directive odnawialnych for the źródeł energii, gdzie renewables mamy wyznaczone development, pewne cele. when we have Jednak some te cele goals, też but those powinny goals iść, should be w kontekście utrzymania bezpieczeństwa energetycznego, also a także for the energy magazynowania safety Ten and węgiel zgromadzony the coal czy w logistyce, stored czy in w zakładach logistics górniczych, or zakładach on a przewozów, heaps też or on a jest coal pewnym yards. rodzajem magazynu, This is also a storage energii, of bezpieczeństwa electricity or energetycznego. energy. To tak małe nawiązanie do wspomnianej So platformy this is very węglowej similar to the bazującej na coal platformie platform. paliwowej. To i tutaj taka mała wstawka odnośnie elektromobilności. Tutaj zakładamy przejście So for the duże electromobility, mierzenia when we can elektromobilność, see for the wyobraźmy, electromobility, że let's z jednej imagine that on strony the one hand, trudno jest utrzymać if rezerwy it's difficult strategiczne, to tak have jak the w reserve przypadku paliw czy węgla dla coal. elektromobilności. Magazyny energii starczają w skali całego krajowego systemu elektroenergetycznego jedynie na kilkanaście minut this is zgromadzonej very energii. enough Tutaj for, nie mamy możliwości w we inny don't sposób have this utrzymywać possibility to rezerw have strategicznych. to have the Oczywiście more the możemy reserves budować also. wielkie magazyny energii, We can have jednak the koszty huge numbers, idą nie w miliardach, but the ale w costs milionach are not złotych, jeśli in mówimy o there are takiej billions rezerwie of zlotys if we strategicznej can na see, kilkanaście, kilkadziesiąt dni, co jest niewykonalne przy which naszym is not budżecie considered with our państwa. budget, with our Zidentyfikowaliśmy także We identified luki also legislacyjne, czyli między what innymi are tutaj w the module zasobowym brak standardów gaps, GOS, what is w missing zakresie here, zagospodarowania odpadów górniczych i wdrażania GOS, w zakresie stosowania cyfrowych for modeli using of ZUS, the które digital mogą być takim ways that should niezbędnym be elementem necessary do tego, żeby for ta, platforma węglowa w having sposób this efektywnie platform działała. effectively operational. Odnośnie IoT i dronach, z tego co wiem, będą As we dzisiaj know about the drones and prezentacje so on, there will be oraz also the koordynacja presentation międzysektorowa. Tu kolega and coordination między in innymi between tym, jak the sectors kompetencje about zmieniają się pomiędzy how the competence ministerstwami. change between the, Pomimo tych zmian, tutaj wiele ten projekt dotyczy so nie this tylko obecnego project is Ministerstwa not Energii, ale only także między innymi Ministerstwa Klimatu i Środowiska, for the także climate, Ministerstwa but Aktywów also Państwowych, ale myślę, że tutaj the assets as w well. ramach postępów tego projektu więcej znajdzie się So you'll interesariuszy find w tym more zakresie. stakeholders here. Przechodząc do celów strategicznych, ten So what are the strategic goals? The main goal is to have the integrated way of coal, but also the detailed prognozowaniem zapotrzebowania, następnie integracją danych z całego łańcucha, czyli od wszystkich producentów, ale także from all importerów manufacturers, oraz głównych generators, but odbiorców also oraz the automatyzacja procesów automation of raportowania the nie process, tylko tego, co not było w ostatnim only czasie, co what was zostało lately zrealizowane, ale także implemented, but jak będzie also wyglądał ten rynek, how it will look możliwość like, what it will look zaspokojenia like. w przyszłym roku czy kilku lat.
Oczywiście z podziałem na różne of typy course, węgla. with different types of W coal as zakresie well. prognozowania zapotrzebowania na węgiel widzimy takie źródła For the danych coal jak can GUS, such sources like ANP, tutaj GUS, wspomniane przez aktora. ANP, also Widzimy także we can ograniczenie see the obecnych metod limitations of zbierania the tych danych. existing Będzie methods. rozwinięcie w zakresie aplikacji tzw. platformy węglowej. I także zidentyfikowaliśmy So we identified the needs of creation, the dynamic system, on the one hand reporting the production. Będziemy wykorzystywać We dane will z look kopalni the data dystrybucji węgla z from importu oraz luki produkcyjno-popytowej, która będzie się from pojawiała different w najbliższych reasons latach. that will appear soon. Tak jak tu Artur mówił, będziemy Like jeszcze Artur said, we will have also the presentation of the concept of the platform, the coal platform. Pominę, także związany z warstwą chmurową, transakcyjną, analityczną. Chciałem tutaj podkreślić warstwę analityczną i Then analytically, jakby z podstaw ekonomii krzywę przecięcia popytu i podaży i tutaj te krzywe muszą się znaleźć, powinno spotkać popyt z podażem nie tylko na jednym not typie only węgla, in tylko one na type różnych of typach coal, but węgla, different types of stosownie coal dla as różnego well, typu odbiorców, for czyli dla different energetyki, types of spełniania energy and so on, odpowiednich uwarunkowań spełniania kryteriów jakościowych. with the dla węgla. criteria as well. Także w zakresie optymalizacji So logistyki for the i optimization analiz of the scenariuszowych, analysis co się of the stanie w różnych what happens przypadkach, if in different także zmiany cases, but polityk, also the change of energetycznej policies. Polski czy Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu. Co jeśli tam zmienimy jakieś If we założenia, change jaki something będzie there, miało to what will wpływ be the na impact? gospodarkę zasobami węgla kamiennego. W strategii In the strategy, każda dobra strategia wyznaczyliśmy wskaźniki, które świadczą o tym, we can w jaki see sposób what are, skutecznie how będzie wdrożony sufficiently will system. be Z jednej implemented strony the jest to system. wspomniana liczba kopalń This is the number of the czas reakcji mines, systemu na zmiany zapotrzebowania w godzinach, w dniach, jak ten system może dynamicznie how it reagować will be oraz poziom implement. automatyzacji raportowania, czyli ile raportów jest So generowanych then how many automatycznie, a ile reports we have działają here? odpowiednich analityków. Wśród wskaźników ekonomicznych, które są trochę trudniej wyznaczane, policzalne, jest redukcja kosztów To show logistyki, there's also a reduction of coal distribution wskaźnik w procentach oraz zwiększenie wykorzystania percentage, zasobów pod kątem and the use na przykład also redukcji odpadów with the górniczych. reduction of the mining. Wśród wskaźników strategicznych widzimy zgodność planów We can produkcji z see then rzeczywistym also zapotrzebowaniem, this, czyli the czy te plany needs. produkcyjne poszczególnych kopalń będą tutaj zgadzały się z rzeczywistym zapotrzebowaniem. If there's Też gonna na be przykład at the nie wiemy, real jaka tak use, zwana we będzie don't ostra know zima what will za be, rok, how za dwa, harsh za will trzy. we have the winter. Skrócenie czasu 2-3 podejmowania decyzji years, przez administrację w dniach na then the presentation sytuacje also kryzysowe. for the crisis as well. Dziękuję bardzo za Thank you uwagę. very much. Tak, szanowni państwo, dziękuję bardzo panu profesorowi. Thank you very much, Professor. Zapraszam do wygłoszenia drugiego referatu. Ciągła The inwentaryzacja second thing, the zwałów, inventory wykorzystanie of the technologii heaps bezzałogowej statków using powietrznych, of the autorstwa Dariusz Michalak, Jarosław Tokarczyk, Bartosz Orzeł, crewless Kamil or Przewerda. Rozumiem, że pan Bartek, tak? three of Zapraszamy crew Bartek serdecznie. will be here talking about Szanowni the państwo, drones. przepraszam, jak będę tu gdzieś wychodził, ale tam I'm u góry terribly na sorry. zdjęcie nagrywa There is się also film. a film, a Już movie. państwo wiecie, co jest I'm not 14 sure listopada, if you know what's najważniejszy not on the jubileusz 14th, w the roku. most Myślę, że jeden important z ważniejszych, jubilee, 75-lecie 75 years KOMAG-u, of w związku z KOMAG. tym jakby coś, So to that's why. Profesor Prostański patrzy. Professor jeszcze Prostański is kogo tam- there. Żebym wyszedł, to przepraszam. So if I leave, I'm terribly sorry for that. Bardzo. Ja nazywam się Bartosz Orzeł. Thank you jestem very much. pracownikiem, Bartosz Orzeł. Instytutu Techniki Górniczej KOMAG. I'm from Pracuję w KOMAG. Laboratorium Metod Modelowania i Ergonomii tego instytutu. No, dzisiaj chciałbym Państwu Today I want to zaprezentować to, co present będzie you produktem what will be the tego, product naszej of tutaj our części związanej właśnie z inwentaryzacją zwałów, inventory, monitorowaniem, heaps wytwarzaniem and danych, everything. które pozyskujemy. To rozwiązanie na chwilę obecną I jest understand that praktycznie today this is gonna be już testowane i it's already tak jak tested, to mówiłem na and naszym as I said ostatnim, before, naszym ostatnim spotkaniu, naszej prezentacji, jest rozwijane i jesteśmy w fazie it's już developed jego testów, and ono już here działa, a także jesteśmy gotowi do tego, żeby Państwu je we should be zaprezentować ready na to tym show naszym you. stanowisku, które znajduje się na końcu
sali. Zapraszamy do tego, żeby podejść, jeżeli ktoś z Państwa jest tym zainteresowany. If you're there, Udzielimy takiej informacji, pokażemy, jak to narzędzie we'll show you exactly what does it look like. działa. Przepraszam, sobie tylko pilot jeszcze. Przypomnę to, co mówiłem podczas ostatnich prezentacji, What I said czyli before, bezzałogowe statki powietrzne, metody teledetekcyjne, których używamy. Jeżeli chodzi o te bezzałogowe statki powietrzne, również zapraszam Państwa do tego, żeby sobie je zobaczyć. then Te statki, let's które see whatever we have here. Dwa drony Drones są to oraz dedykowane do nich oprogramowanie. and dedicated software. Tworzenia tych ortofotomap, pozyskiwania tych zdjęć. Następnie też na chwilę obecną Then już today jesteśmy na etapie badania termiki. We are Również finding hotów also załogowych. Taki moduł the heaps też and the jest, storages. taka funkcjonalność też już jest przetwarzania tych danych, tych ortofotomap przez tą aplikację DynGosp udostępniania. It's already there. Udostępniona, możliwa. Przedstawię również algorytm automatyzacji jeszcze raz, ten, który już Państwu The one that we pokazywałem, have a that także showed you omówię already, and I will tell you about the podstawowe basic elementy elements of the aplikacji, interface podstawową zasadę działania, tak jak ona rzeczywiście as it wygląda. usually looks like. Pierwszym statkiem powietrznym The jest main, Mavic first 3 of all, Enterprise. this Mavic To jest dron Enterprise, which is a spektralną, drone with a czyli spectrum wykorzystywany camera do pozyskiwania used for danych obtaining data służących do tworzenia zarówno ortofotomap, for robienia orthofotomaps zdjęć zarówno do tworzenia ortofotomap w świetle widzialnym oraz cyfrowych modeli terenu. and also Drugim dronem jest the area. dron wykorzystujący daleką podczerwień, czyli multispektralny. Zakres pomiaru temperatury tutaj jest widoczny. Możemy odzorowywać sobie So we can have palety barw zarówno w oprogramowaniu innych firm, w darmowym oprogramowaniu, ale także w oprogramowaniu oczywiście but dedykowanym, also czyli DJI. in DJI as well. DJI, tak? Tutaj ortofotomapy przedstawiające termikę hałdy oraz w świetle widzialnym. So in this Następnie visible spectrum, but Tak also wygląda ortofotomapa, przykładowe jedno zdjęcie wykonane z wykorzystaniem za pomocą drona so we can see Matrix 4T. Marquis DJI. 44 DJI. Te zdjęcia niestety mają to do siebie, że są w różnym zakresie temperatur, w związku z tym należy je uśrednić. Taki zbiór So danych it should be uśredniony given za pomocą oprogramowania by the software firmy trzeciej. Tutaj by the company, third company. widzimy potem We can już hear it poprzednie later takie on. zdjęcie. Również wykorzystujemy do pomiarów punktowych oraz do uśrednionych pomiaru średniego na obszarze oprogramowanie DJI Thermal Tool. Tutaj With DJI ortofotomapa Thermal w then, świetle, Orthophoto maps, so photograph, photographic termiczna, map, już, thermal złożona z wałowiska. with a heap To there, jest zbiór danych oraz cyfrowy model terenu and the fotogrametrycznego. digital data. Tutaj opcje nakładania kolorów również na cyfrowy model terenu. Jeżeli chodzi o obliczanie zmiany objętości materiałów. Objętość materiałów obliczana jest w sposób zmiany w tej objętości, różnicy w tej So- objętości materiałów obliczana jest na zasadzie It's takiej, że calculated od stanu obecnego odejmowany jest that stan we're having poprzedni. minus Etapy algorytmu, który służy do and the automatyzacji state for obliczania, automation. This obejmuje is wgranie danych wejściowych, czyli cyfrowych input modeli data, terenu, reprezentacji map, reprezentacji graficznej map, czyli RGB, obiekty dodatkowe, pod którymi węgiel jest składowany, kształt definiujący obszar analizy, reprezentację and the analysis, graphical wysokości, heights. pliki QML, These are the następnie konwersja QML. współrzędnych, przycinanie danych do analizy obszarów, przygotowywanie składowych Then the base as map, well. map, które są składowymi całego tego procesu do obliczania, usuwania artefaktów oraz konwersji modelu DSM do DTM. I w tym momencie
Warto wspomnieć o przeszkodach i artefaktach, które na tych mapach występują. Te artefakty są związane So it is already there. z występowaniem różnego rodzaju wyższych punktów lub punktów, które znajdują się ponad And the składowanym points that we're having. złowisku węglem. To jest okno algorytmu, w którym te dane są wczytywane. Na razie tutaj widzimy oczywiście oprogramowanie, które jest to interfejs oprogramowania, natomiast tutaj w tym momencie będzie to odwoływało się do It's going to aplikacji be also to the działającej. application used, Algorytm, the algorithm there, model tego algorytmu model of this algorithm, i usuwanie artefaktów w cyfrowym modelu terenu, czyli tam, gdzie znajduje się tutaj wherever there węgiel is. pod taśmociągiem na tym zwałowisku. Widoczny jest na wykresie na dole So obrazu. it's seen Po there. nałożeniu warstw na te zwałowiska, na te obszary wektorowych, następuje The vectors, then wycięcie we've got oraz, cutting out and zamaskowanie then tego masking obszaru, them który by jest the area that is taśmociągiem powodującym artefakty. the artifacts as well Po there. uśrednieniu metodą najbliższego sąsiada widzimy Then we can see the very first neighbor here, symulację tego w zasadzie the simulation of uśrednienia that, tego poziomu of this wysokości level węgla znajdującego się pod of tym the coal taśmociągiem. below this conveyor. Następnie Then otrzymujemy dwie we can see ortofotomapy. two photographic maps. Po ich odjęciu otrzymujemy wynik zarówno w metrach Then we can see the sześciennych, czyli result różnicę w objętości oraz metrach kwadratowych. square meters and cubic meters, the volume as well. No i w tym momencie And then aplikacja, która powstaje, to the jest application there is integracja the z integration of Scooby's server, już jest przygotowany dashboard wizualizacyjny. prepared for the do visualization, the dashboard as well. automatyzacji. Cały czas pracujemy nad tym jeszcze. We're working on that all the time, the reporting as well. Generujący raporty, tu już jest Generating gotowe, the report is oczywiście, already there. informacje o objętości i powierzchni. Information about the space. Aplikacja Dyngos, Application czyli Dyngos analiza danych. Ta aplikacja analysis składa is się, made of z kilku podstawowych elementów, some takich jak wybór modułu, major Dyngos, elements like ustawienie Dyngos analizowanego selection, obszaru, w którym możemy the wybrać area taki that obiekt, could be used, the jego nazwę, type, a name, obszar w tym obiekcie, a następnie widzimy wyniki and then we can see the results. wprowadzanych wcześniej do tego systemu. Widzimy jeszcze status We can obliczeń also po see the lewej status stronie. on the left side. Następnie wyniki i zakres danych Then the do results. porównania. Widoczna jest analizowana ortofotomapa We can have the RGB, photographic której maps najczęściej RGB, to jest termiczna. that's a thermal one, Obliczenia oraz calculations, and możemy wybierać also sobie then we wyniki. can see the Tutaj results. porównanie. Mamy dostęp do We also have the zadań result obliczeniowych for oraz sortowania the wyników. calculation and sorting, Możemy dzielić sobie wyniki na światło widzialne, multispektrie oraz sort of multispectral and ortofotomapy termiczne. orthophoto maps as Wybierać well as wyniki, thermal, względem and których porównanie to jest find oczywiście out wykonywane, what wcześniejsze is, rekordy, how mamy is it przycisk defined. We've got the porównania previous danych records i as well. dodawania nowego rekordu. Okno dodawania danych. Then the window of the data Jeżeli chodzi o with regards to danych, the to selection mogą of to the, być it can rodzaje be, danych wgrywane z zestawu, może być zestaw zdjęć albo we can surowe have dane just a w raw postaci data gotowej, or przygotowanej ready-made ortofotomapy, orthophoto map w innym oprogramowaniu. in a different software. Te dane surowe to oczywiście mogą być modele, Then cyfrowe we have modele the, terenu, to mogą also być the oprogramowane terrains, termowizyjne oraz thermovisions, but ortofotomapy also wykonane w świetle widzialnym visible, przycisk uruchomienia analizy. and the scope znajduje of się the tutaj. analysis could be down there. Następnym modułem są monitorowane Then we're obiekty. having the Tutaj mamy monitored dostęp do objects, and we aut have i zwałowisk różnych the rekordów, heaps, the different które records występowały w chronologicznej kolejności od najnowszego. from the newest one. Jeżeli chodzi o działania przyszłe, no to Then with the optymalizacja future algorytmu ones, Python będzie it's an optimization. It will be done as a matter of fact for the whole time. There will be some changes, of course. Moduł historii zmian, Then the wprowadził history rozszerzenie module, trendów, implementację
with the mechanismów tendencies, mechanism of authorization, mechanisms kontrolującej dostęp do wrażliwych danych controlling the sensitive data, algorytm and also the algorithm of the automatic calculation of the changes of the thermals of the dump heats zwałowisk. and the core yards. Dziękujemy za uwagę. Thank you very much for your attention. Wspomniałem, jeżeli ktoś As I said zainteresowany, before, zapraszamy również should do you be interested, then tego you can have a look at the solution then. Tak, szanowni państwo, polecamy tam, żeby Of z course, if you kolegami can porozmawiać. enter Proszę and państwa, have a w look at zeszłym it. tygodniu byłem na Last week, on the 17th days of the organizowane w tym roku measurements, Technikę Śląską. 70% obrad dotyczyło technologii dronowej. as the droning methodology, 70% it was mainly discussed. Standard, bardzo się cieszymy. It's a standard right now, and we're really glad that we're there, the technologies in KOMAG. Szanowni państwo, kolejne wystąpienie Then the zastosowania next one, the techniques, IT, dynamic, procesami związanymi z and the process for the needs of the logistics as well, and its share. Dekarbonizacyjny miks energetyczny. Prezentacja jest autorstwa pani Małgosi. The presentation by Małgosia Pana Radosława Marlenki. and Radosław Ja oddam Margi. głos tutaj I Radkowi. would like to give the floor to Szanowni Radek, but proszę then zwrócić uwagę, to, please co have a look. These are the platformy authors of the paliwowe. platform, W związku z tym, jak państwo fuel chcieli platform. So if you porozmawiać o czymś, co should talk działa, about something that co was jest working stosowane already przez and is cały used by the kraj, whole to country, polecam, bo będziecie then państwo of teraz course wiedzieli, jak buduje you się can na see realu how is it tego built typu rozwiązania. Radek, realistically oddaję ci głos. such solutions. KOMAG, bo chciałem powiedzieć, że KOMAG, yes, sure, KOMAG. KOMAG. We need 1 minute because we're having slides to be shown. My name is Radosław Komlega, and I'm an engineer, mining engineer, Mam przyjemność kierować and tym I'm zespołem, glad który, to w tej chwili jest supervise właśnie this development. team for the Nasza development. Our presentation jest podzielona na takie trzy is right now is having 3 modules, and the first one will tell you about the architecture of this solution. So this is a solution of the coal platform. The second one will show you the slideshow. We're in the development of this project. So it's not the final solution, but we'll show that what does it look like, what are the functionalities until then. Ponieważ to jest konferencja naukowo-techniczna, to As this is a scientific one, so we'll show you the fragmentem, małym some fragmentem naszych badań very small part of our zapotrzebowaniem węgla i one for są the coal, and they are absolutnie różne i diametralnie different różne od tego, co dzisiaj and completely different to the one that was right now in na the panelu oraz co nasze państwo zaplanowało. Zobaczymy, co się what sprawdzi. our Czy to, co what is mówią planned by our nasze state. badania, czy to, co mówią politycy i znawcy tematu. Tak jak powiedziałem, agenda jest prosta. So as I said, agenda is simple enough. Przejdźmy do So let me see. To są powody, dla których These are the został reasons zrobiony. Ja for te which slajdy it is mam, made right now. Those dwa takie, które we've są got używane, 2 jak slides Artur here. spóźnił, to ja If zawsze Arthur je is mówię. late, then I would say because Arthur is not late today, Artur, dzisiaj powiem tylko tyle. No, była ta fala there was a wave 2022 roku i ściągania tych 20,5 miliona, tak naprawdę 20 milionów 200 tysięcy for those ton węgla i tons nasze, of coal, nazwijmy to, przejścia, jak to by powiedzieć, and drastyczne w then Ministerstwie drastic Aktywów Państwowych z dyrektorem Skipskim. change którego with the serdecznie director Skipski pozdrawiam jako przyjaciela tego that projektu. we would like to greet Na here bazie as a tego, friend of powstał this, projekt Dyngos. On jest so takim, that the DINCOS will be created. takim korem do tego, That's a że core of wszystkie what we are elementy, having jakie right są now, możliwe, that everything what is nośniki possible energii, right now, czy też elementy związane z the surowcami, elements connected można w with tej services platformie could be w przyszłości, in the jeśli o tym future będę jeszcze mówił. presented. I will Dlaczego show you ten about projekt that. jest, Why najważniejszy this is the most od 30 important lat from w Polsce, 30 years in zawsze, Poland, Arthur powtarza? also keeps repeating, Dlatego, że on because ma opowiedzieć o prawdzie. it will Niestety, tell us trudnej prawdzie, this która the dotyczy, truth węgla energetycznego of energy coal w Polsce, a która nie jest, that jak is się not, przekonaliśmy, as you can znana see, lub nie jest known, cała znana. or Tak, it's w fragmentach known mamy totally. We have oczywiście, some fragments, of course.
statystyki, które robi ustawowo Agencja Restrukturyzacji Przemysłu with the w stats Katowicach. in Katowice. Mamy dane GUS-owskie, mamy wiele źródeł. We've got a lot of sources, but we don't have I ona będzie służyła one source, and it should be czyli for świadomego podejmowania management decyzji między elementem jak i gdzie between how mamy and wydobywać when węgiel, shall we jak go mamy coal przerabiać, produce, how can jakie we sortymenty process powinny it, być what sortiments should be used and produced, produkowane i jakie, a z drugiej strony jakie powinno być and on the other hand, zapotrzebowanie what should be the na tą need produkcję. for this production. Ja oddam teraz Małgosi I would like to give głos, the floor to natomiast Małgosia right now, natomiast and tą Kacper. częścią naukową wrócę do Państwa. I will come back with the scientific part later on. Zostało przed chwilą As powiedziane, said before, ten system jest po to, żeby the odpowiedzieć system is to na answer podstawowe the pytanie, basic ile tego questions. węgla mamy. How much coal do we have? Więc ukierunkowaliśmy go tutaj na zbieranie informacji. So right tak now this naprawdę is od just the początku jego present wydobycia, od information złóż wręcz, nawet from wydobycia jeszcze wcześniej, czyli the od deposits zasobów, przez by wydobycie, przeróbkę, sprzedaż, no i to, co jest tak naprawdę kluczowe, and what's the most important zapotrzebowanie. thing also the Więc te obszary zostały tak naprawdę przełożone so na they should be moduły then translated to the poszczególne. modules, To, co widać tutaj, zasoby, produkcja, sprzedaż i dystrybucja. sales Pamiętamy distribution. również o We should imporcie. see also the import as well, Zapotrzebowanie i mamy też and with moduły also the techniczne, technical podmioty, modules, administracja i administration and some raporty i reports, analizy, analysis, które dadzą najwięcej odpowiedzi. Będą umożliwiały wygenerowanie wszystkich tych with informacji, all the possible przeprowadzenie information całej tej analityki, która from the powinna analytics that will jest. tell us how much Mamy coal do również we have. elementy wspierające, Of course, all the tak jak supporting integracja elements z like integration GUS, with kątem nowych GUS, przedsiębiorców, baza TERET oraz baza złóż MIDAS. and also the Midas, the deposit. Teraz pokrótce o tych wszystkich modułach. Administracja umożliwia nam zarządzanie użytkownikami, konfiguracją, Configuration. aplikacją, kwestie Right now this konfiguracji is hasła, próby logowania, czyli bardzo techniczna logging strona. everything, the Podmioty, technical part, kolejny ważny the entities, element, zbierane informacje o the information collected podmiotach, on które są źródłem naszych danych, zasoby. of the data, then Tutaj resources. mamy potencjały zasobowe Here we have the poszczególnych potentials, kopalni. Do tego dochodzi jeszcze harmonogramowanie i zdolności produkcji. I to są trzy and elementy, these are the most które na ten elements moment that są are, już zaimplementowane w systemie, natomiast pozostałe są but the remaining czyli are in a produkcja, time i schedule tutaj mamy production. wydobycie, przeróbkę. Nie zapominamy też o elemencie hałd i zwałów i węglu na zwałach. Mamy sprzedaż i dystrybucję. Then there's a sales and zawiera distribution. również informacje o deputatach. Mamy zapotrzebowanie podzielone na zapotrzebowanie długoterminowe oraz krótkoterminowe. Short term, Import exterm, węgla, no i wspomniane raporty i analiza. and analysis as well. Teraz troszeczkę elementu technicznego. Dobrze. Jeśli chodzi o podstawowe założenia With regards to the systemu, basic to assumptions bardzo of the skupiliśmy system, się na tym, żeby system był bezpieczny, żeby dane, które wprowadzamy i które przetwarzamy, nie wyszły dla osób niepożądanych, dlatego so wszystkie dane są all the data wprowadzane i is możliwe do necessary pobrania and przez possible osoby to be zautoryzowane, also by wykorzystujące authorized persons. JWT, czyli JSON Web Token. I dodatkowo baza danych And then there's została also the ograniczona database do absolutnego minimum. to the Jest absolute dostępna minimum, tylko and z it's sieci only prywatnej, w której są visible from the, w której działają tylko i wyłącznie that we can have mikroserwisy, only które, microservices there. my programujemy, które my tworzymy oraz jeśli potrzebujemy tak dostać się do bazy, to musimy mieć możliwość We need dostania to know do tej sieci prywatnej, która też jest zabezpieczona kluczami prywatnymi. Wykorzystujemy również do we're using systemu, also tak, do for the system. Wiedzy, czy system na pewno działa poprawnie i przy If the system is there, i tworzeniu kolejnych modułów, że nic nie zostało that popsute. nothing To, co has zostało been, stworzone, wykorzystujemy testy, między innymi the testy tests, jednostkowe the unitary test as well, i również wykorzystujemy and cache, also we're using the pozwala cache nam, that is ograniczyć liczbę allows us zapytań to do bazy limit danych i the name pozwala of tym the samym działać sprawnie aplikacji. to have application I operate. tutaj mamy właśnie architekturę, o której wspomniałem, tak? Czyli mamy sieć publiczną, sieć prywatną.
So this is it. Użytkownik zewnętrzny z sieci publicznej dostaje się do systemu poprzez microservice gateway. By this On gateway, odpowiada nam za autoryzację i which is sprawdzanie responsible for authorization użytkownika. and licenses W and sieci authorization of prywatnej the mamy then the na ten private moment network. Right now we've got 11 defined mikroserwisów. 11 microservices. It was said Jedne z nich to są właśnie some of them odpytujące systemy they are just the zewnętrzne, questioning jak GUS, systems czy like Parrot. Goose or Parrot, I mikroserwisy rozmawiają ze sobą and they tylko discuss w with each other w bardzo minimalnych przypadkach, with a the tak minimum między scopes, sobą też rozmawiają przez gateway, co and pozwala they're nam discussed through the na gateway dodatkowe that zabezpieczenie. allows us for additional Jak i również mamy protections. przed bazą danych, która jest w sieci prywatnej, jak wspomniałem, mamy ten We also mikroserwis have haszowy, microservice który pozwala here nam na ograniczenie tych for limitation of those i questions. technologie wykorzystane w And the tej technologies, aplikacji to są najnowsze these are wersje the newest Java, versions, która jest oparta o framework Spring wraz z Spring Bootem, Angulara najnowszego z then wykorzystaniem we've got the frameworku Angular with PrimeNG, PrimeNG, jak również baza danych PostgreSQL. then a PostgreSQL. Jeśli chodzi o współpracę z przeglądarkami, wszystkie najpopularniejsze przeglądarki współpracują z systemem, jak również możemy There is also the system jak i na komputerze, tak samo na telefonach bezpośrednio używać. we could use them. Jeśli chodzi o technologię, to wszystko. For technologies that would be all, Na pokaz. and then the slideshow. Mamy pierwszy ekran powitalny, czyli wejście do naszego So systemu. this is just the Tak jak first wspomniano, wymaga nas screen, autoryzacja, login, hasło. login and Jest podane password. automatycznie przez system. Hasło definiuje użytkownik, natomiast ma później jeszcze możliwość zarządzania nim. Podstawowe funkcje tego miejsca to przypomnienie loginów w przypadku And then zapomnienia we've got lub also przypomnienie hasła. No i kluczowy element rejestracja. And Tak the tak main naprawdę one zacznie to is wszystko. Możemy registration. sobie dokonać takiej rejestracji oczywiście jeżeli If only prawo nas we've do tego got będzie zobowiązywało, this is tak, of i będziemy course dane wprowadzać. Natomiast wykorzystam Cię do trzymania mikrofonu. okay. Możemy takiej rejestracji dokonać. We can make such a registration. Postaram się sprawnie w miarę te dane wypełnić. Let me look at this data. Dobra, i w tym miejscu mamy And in this pierwszy place we've got the problem, very first, system współpracuje z systemem when we can zewnętrznym. see the external. Wykorzystam dane PIK. Dobrze, system nam zwrócił już nasz podmiot. Możemy tutaj sobie określić, jaki to jest typ podmiotu. Na tą chwilę będzie to kopalnia. Kolejny krok, jeżeli reprezentujemy kopalnię, tak, bo When we have the kopalnia mine jest represented, dla osoby, dla użytkownika, nie dla jakby organizacji. Natomiast reprezentujemy organizację. of course we musimy mieć represent odpowiednie also dokumenty, the które nam organization, so we need to have the potwierdzają to, że jesteśmy uprawnionymi documents. użytkownikami i reprezentantami. No i na koniec And at the end of the day, wyrażamy RODO. zgodę na przetwarzanie danych. Tak wypełniony formularz możemy
So we can make this form already there, and then we're waiting for what has been done. So the link for activation of the administration is activated, and we can use it. To był element rejestracji. Ja sobie So that's the element of registration. zaloguję się troszeczkę od innej strony. Tak, to jest to, co ujrzy, powiedzmy, osoba z najwyższymi uprawnieniami. That's what was going To, co to będzie be seen. docelowe, bo to też jest tak jakby ważne. Jesteśmy w etapie, It is important here to have a look when we have the core system. Zarządzanie użytkownikami, filtrowanie, konstrukcję bazy danych. Natomiast jeśli chodzi o taki element merytoryczny, tutaj jesteśmy na etapie zasobów, które So są we are here in. Więc ja tak powiedzmy pokażę pokrótce wszystkie te elementy. So I'll show you Podmioty everything. mamy listę i możliwość dodania So I've got the podmiotu. list, Lista and we wygląda can w taki add sposób. a subject Mamy here. podstawowe dane o We've got danej the jednostce, basic data nazwanie for tego, every unit, the jaki name, typ podmiotu. what's Mamy the też type element of this związany z, entity, and the element of, to jest nazwane jako jednostka bezpośrednio nadzorująca. Tutaj which is a bardziej chodzi o, direct, grupy spółki, które mają pod sobą kilka and the kopalń, groups. dlatego one powinny widzieć, powiedzmy, So te that's why they dane, could see this data from the lower levels as well. Status aktywny, nieaktywny, możliwość Status active, not active, the possibility of data inspections, and the addition of this data. 4, we can see here the basic data, oraz dane adresowe i koncesje. contacting data, and concessions as well. Jeśli chcemy taki podmiot dodać, If we would like to add such an entity dodaje się na etapie rejestracji użytkownika, natomiast during the registration, and on the other hand, administration of the data, środka utworzyć. we can create it. Historia jest, powiedzmy, podobna, tak? And it's a very similar story with a limit here. We can look it Dane up in zostaną nam wyświetlone, określamy ten typ jednostki. so we can find out the jednostkę type. bezpośrednio nadzorującą. Możemy wprowadzić te dane kontaktowe. Then we can input Dane the adresowe contacting i data, koncesje. addressing data, and the Jeśli chodzi o so-called podmiot, concession. wygląda to w taki sposób, So it że looks nie like będę that. tworzyła, powiedzmy, nowego obiektu. I will not create a Pokażę new inne subject. I elementy. will show you the other elements Mamy then. kwestię związaną z Then there's the issue of administration. użytkownikami. I to jest nasza lista, powiedzmy, użytkowników And this is it. korzystających z systemu. Jeśli chodzi o dodanie użytkownika, With regards to addition, let's add one. imię. Wybieramy sobie, jaki podmiot ma reprezentować. That's No i określamy what mu entity is rolę, there, na przykład, powiedzmy, obserwatora. and the roles of the observer Możemy can be dodać defined. dokument, We can add this potwierdzający document reprezentację, natomiast na poziomie for the administracji representation, mamy but it's not zapisanie required. takiego użytkownika i jest już on dodany na And nasz- this user is then added to our list. O, tu się schował. Co jest ważne? W What is momencie, important gdy here, mamy rejestrację once we użytkownika, have the registration of the są user, dwa kroki ważne. then we Jedno have to jest two potwierdzenie adresu e-mail, który jest confirmation of an podczas email. rejestracji. Druga to kwestia The second one is aktywacji jego the konta, activation tak? of its Mamy account. takie zabezpieczenie, So we have the że protection here as long użytkownik, as który swojego nie potwierdził, możemy go usunąć z bazy, natomiast w momencie, gdy już zaszła jakaś taka interakcja, czyli użytkownik tego swojego maila potwierdził, when it's then added, my danych z bazy nie usuwamy, możemy je zanonimizować, tak żeby danych tego użytkownika nie było, natomiast wszystkie relacje jego z but everything systemem, is there, systemem all the mamy. systems could be there. Kolejny element. The to next są element, stosunki. System jest oparty o kilka zbiorów. the GIS is List wartości, elementów, the które list są and so wykorzystywane on. w różnych etapach. Mamy przedmioty koncesji, mamy typy transportu. We've to got the będzie wykorzystywane types, w module związanym z which is going to sprzedażą, be used, kanał sprzedaży, the rodzaje channel, odbiorców węgla, jednostki miary, parametry jakościowe węgla, złoża, dość ważny słownik. which Tutaj is quite an mamy, important dane thing. pobierane z systemu MIDAS. Pobieranie danych wygląda w taki sposób, że opracowany jest So we're having pewnego the rodzaju wzór set pliku of, set of Excel, który sets, można sobie pobrać, zasilić go danymi sort systemu of the MIDAS, specimen. jest w odpowiedni sposób sformatowany, a następnie możemy ten plik zaimportować. Then we can import it.
komunikat o pomyślnym zaimportowaniu danych i nasza baza złożowa się rozszerzyła o kolejne elementy. Do tego mamy sortymenty i tutaj Then the assortments, and it's going to be based on the that I can't remember which one. Mamy element związany z rolami, czyli dodawanie, tworzenie nowych ról, konfiguracji. Znowu tutaj system jest tak skonstruowany, żeby była ta pełna So it's like that with a full flexibility. Dostępu do systemu, ograniczania pewnych funkcji. Okay, przyspieszam, więc może przejdę do ciekawszego kroku. Mamy tą konfigurację, o której jeszcze mówiłam, i historię wersji, gdzie możemy informować użytkownika o tym, co zostało zmienione w wgranej paczce. So here it is. Moje dane, hasło, czyli możliwość And the password. danymi i informacja o systemie, jak mam to, co było właśnie wgrane. To jest ta strona, powiedzmy, druga odczytu danych. Więc ja przejdę teraz do tych naszych zasobów, potencjału zasobowego. Wygląda on w taki sposób. Zbieramy dane na poziomie kopalni, określamy sobie We can find which dane, one do we powiedzmy, have there. na dany importowany plik, określamy masę węgla ogólną i masę kamienia. Natomiast te dane możemy sobie rozwinąć i podejrzeć w kontekście złoża, pokładu, następnie konkretnej partii, parceli i konkretnego wyrobiska. Więc mamy strukturę drzewiastą, The location, and then we've got the deposit and the corridor, the gallery. O ilości węgla, właśnie kamienia z danego złoża, z tego zasobu, który posiadamy, o jego parametrach jakościowych. The quality parameters as well. Możemy je sobie aktualizować. And we can update them if this is necessary. Naprawdę cały efekt tego The effect of that, danych zobaczymy, jak zaimportujemy sobie dane historyczne i będzie większa skala, tak? No i was the ostatni bigger krok, scale. And the last programowanie one is the produkcji. time scheduling and the Mamy tą samą possibilities of sytuację, production. dane agregujemy na poziomie kopalni. Dane określane są od daty do jakiejś daty, czyli na przykład możemy sobie przyjąć import jakiś albo miesięczny, albo kwartalny. Następnie dane są agregowane w kontekście złoża, pokładu, partii i parceli, a następnie wyrobiska. Dane, jeśli chodzi o ten zakres danych, jest dość zbliżony do tego na poprzednim ekranie, natomiast tam jeszcze dochodził element. So then we have the elements of also the license, elementu nie ma. and we don't have this element here. Więc to jest tak naprawdę So that would be the beginning of our way here. z produkcją, zapotrzebowaniem i kompletem danych, które będą nam mogły. And that's it. That could be then answer our question. I jak to dalej powinno wyglądać. And what does it look like, or should it look like in the future? Jak Państwo widzą, bardzo mocno tu się As you can see, na bezpieczeństwo tych operacji. it was just the safety, because all the companies, they are really cautious with the safety, and this is very important to be there. That should be resistant to all cyber securities threats and hazards. One of the important elements, this has got the needs and the demand, and we wanted to approach it in a different way than it was done before, or it's been done. Mnóstwo jest tych elementów związanych z zapotrzebowaniem, w szczególności związanych z miksem energetycznym. Especially with the energy mix. W sposób trochę inny, bazując na teorii sterowania. Jest ona nam bliska, więc do tej pory. So right now we tested 20 different methods, like Lagrange before, ARX and ANIMA, by non-linear elements with the neuron artificial networks or the deep learning, but also functions and so on. So we built a mathematical model
in which we would like to also measure that in order to find out how many elements are the most important. So we defined 100 of them. However, some of them, they are really, we have quite a lot of problems there. So until 2010, 2023, so it's 13 years for the neuron. But we also have, these are the main ones showing there are some factors that we need to know exactly what to do with them. That's, for example, KKE. This is a change in PKB, and those are very important and difficult, like thrust and so on, that we're having here. So we made until there are some errors from a long time, but that's why it was 2041, because Arthur said 49 is important, so it's his fault. And what we have there as a result? There are 3 models with the best adjustment, and it shows us also what we have there. There is in red, this is but the best models, it means that is having the needs going to be 18 million all the time. So it's not what is said right now. So we don't have the model 0 that Poland will finish in 2049. That's the optimistic approach. So I'm saying I'm not sure it's not going to be finished until 2049. Those models will say that no. So those 3 models, this is a new thing, and the classical linear model. So this is the blue one, and so it's mainly you cannot see anything, any changes there. And in 2024, it's very similar here. Those models there and the data, and are different. 41, 44 million tons. I'm not sure, I haven't found them exactly to know. But this is, we checked it until 2023, and it shows us that in 2030, this is going to be 26 million tons in production, this model, with a very small mistake here. So then Ewa Iwiadomska-Szulkiewicz, at the end, that the past shows us what is important is the relation between the changeable data, if it's there, or the elements will be there. The spikes, it could be foreseen, but there are some unpredictable elements, not even having the parameters, but the relations in between the parameters. So what do we want to do? It was said already, maybe I will not
continue there, but all the elements there, we would like to have them, this platform that we are building right now in KOMAG, that should be a sort of the universal elements to be adjusted to every carrier of energy carrier. So there's a huge renewable platform for the energy carriers. We're having as a platform. So this is very similar to the fuel one than the one that we're having. And we have all those plans here, but the element that we would like to show and present, we would like to finish that. We're having everywhere. And the ministry, of course, as well. I think the Ministry of Energy will use this platform in a wise way in order to make it. And in 49 we'll have 17 million of tons of the produced coal. Thank you very much, ladies and gentlemen. Just to let you know that during the congress that we had 1 month ago in Lublin, we're having Professor Tokarski that was with us, and Professor Tokarski, with his model that he says, shows us and presents us from the energy point of view that according to him, Poland will need 10 million tons all the time, all the way. From the point of the needs that we put in energy, all his models and predictions and the safety and security of the country says that there's a new 10 million to be there. So we've got Professor Tokarski with the 10 millions. We've got Dr. Marlenka 18 millions. I'm just saying, why not? Why we took care about this need and demand, and it was the needs, then modeling, and at the end of the day, the platform. And CBR, there's an opinion that will not make the need because everybody makes the... So we'll choose which source will be there. So we said, all right, then the project started. It was quite a difficult time because we had to decide either if we were a national center and we don't need this, and it's going to be, or as you can see, we're having it here, and 350,000 is there, or 405,000 with AGH, with Professor and his team. But when we started, then we went to the plant, to the ministry. If everybody makes, please give us the needs, the demand. And no one told us, actually, we should have a project. So right now, this is it. This is a very important element. I know that's what they were talking about. There will be no... Okay. But what we're trying to show you is the fact that the owner, the state treasurer, should have information, should know exactly that this information on the source here, the resource here, coal, hard coal, is there. But I hope we had those meetings and those huge emotions there around, because it's not only the entrepreneurs, the state-owned companies, because they know exactly what will be done, when and how, and what's the risk that it's not be done, but what comes and where from. This is the key issue. The very last presentation, this is a KOMAG also, the KOMECO and the KOMECO were having the processing
You know very well the coal, that is a product needs to be processed. Przed nami ostatnie wystąpienie w tym The very last panelu, presentation today, prognozowanie wyników forecasting wybranych of the operacji operations przeróbczych of the coal processing prognoza. based on the Pani prognoza Joanna module. Rogala-Rojek i This is Daniel Joanna Kowal. Rogala-Rojek and Daniel Oddaję Kowal. głos. I would like to give the floor Dziękuję to bardzo. Mrs. Joanna here. Szanowni Państwo, Ladies and tak gentlemen, jak już wspomniano, as I said tematem before, mojego the wystąpienia subject będzie opracowany w will be the Instytucie elaborated in moduł the Institute obliczeniowy, module, the który calculation służy module do that is for prognozowania wyników forecasting wybranych operacji przeróbczych. the selected Celem operacji elements. przeróbczych w The procesie goal produkcji węgla kamiennego jest przede wszystkim is oddzielenie most węgla od of skały all the płonnej, ale separation of również coal from podniesienie wartości rock, but opałowej, also the increase of the zmniejszenie calorific zawartości value popiołu i and siarki, decrease jak of the również sulfur and dostosowanie ash as uziarnienia well, i and then the wilgotności grain tego and the produktu do fineness of wymagań the odbiorców. water content to the Aby przewidzieć requirements of the end users. wyniki So in tych order to procesów foresee those przeróbczych, processes, został opracowany właśnie there's taki been moduł a module prognoza, elaborated który skupia się forecast na prognoza dwóch that focus podstawowych, two operacjach przeróbczych, major jakimi jest klasyfikacja i classification wzbogacanie. and enrichment. Danymi wejściowymi do tego The modułu input są data to this składy module, we've got the gęstościowe density, lub ziarnowe nadawy, parametry parameters procesu, for the process, współczynniki korygujące ten correctional, proces. Natomiast but also curves, na but wyjściu otrzymujemy we're wychody having masowe i procentowe the jakości mass tego and produktu, so on, jak i and the również quality as wszelkie well, dane graficzne wspomagające and the data, analizę. all the data necessary. Moduł ten został zrealizowany w środowisku So this programistycznym, module is in a Katedry software, Radzkiej, is an desktopowa, application of desktop, repozytorium repository danych of stanowi data. relacyjna baza danych We've got the SQLite. SQLite, Natomiast wyjściem and the modułu są output pliki are w the formatach files. tabliczowych. Interfejs użytkownika oparty They've got an na interface, the user komponentach interface wizualnych based on a zbudowanych visual, w środowisku, jak i również but dodatkową also bibliotekę additional DMS wykorzystaną library w celu, DMS was used tabelarycznego przedstawienia wyników. for the tabularic Bardzo presentation of the uproszczona results. architektura Very tego simplified systemu, architecture of the dane system. wejściowe, Input tabelaryczne, data, formaty table plików, here, CSV, files, CSV, CSV, logika aplikacji logic, realizowana w wspomnianym środowisku programistycznym, warstwa interfejsu oparta o wizualne komponenty tego środowiska, natomiast wyjście to wybrane formaty prezentujące raporty i wykresy z obliczeń. Część dotycząca wzbogacania tego modułu została oparta na modelu obliczeniowym, który bazuje na krzywych wzbogacalności Henry'ego lub Mayera oraz na krzywej rozdziału będącą dystrybuantą rozkładu normalnego. Danymi wejściowymi w tym przypadku jest charakterystyka nadawy oraz charakterystyczne wskaźniki dokładności rozdziału, takie jak gęstość rozdziału, rozproszenie i imperfekcja oraz współczynniki korygujące procesu. Natomiast wyjściem jest bilans mas i jakości dla dwu- lub trójproduktowego wzbogacania, jakim jest koncentrat, odpady lub w przypadku tego trójproduktowego wzbogacania produktu. Na kolejnych ekranach zaprezentowana już jest implementacja tego rozwiązania. Na zaprezentowanym slajdzie widzimy charakterystykę nadawy, czyli dane wejściowe do tego modelu obliczeniowego. W kolejnym kroku użytkownik wykonujący obliczenia w tym module zobowiązany jest do wprowadzenia dodatkowych additional factors significant for the enrichment process, also the methodologies of the enrichment and the characteristics factors. Then basing on that we're having the curves of enrichment already established. Then in the next stage we can see the analysis that is presented for every density and imperfections. Mamy tutaj zarówno wyniki wychodu, jak i zawartość analizowanych parametrów jakościowych w koncentracie, odpadach oraz w przypadku trójproduktowego wzbogacania również w półprodukcie. Jeśli chodzi o szczegółową analizę wyników, możemy tutaj przeanalizować składy gęstościowe produktów wzbogacania, zarówno procentowe, jak i masowe. Dodatkowo, jak już wspomniałam, mamy możliwość graficznej analizy wyników poprzez analizę wzbogacalności Henry'ego i Mayera, jak i również analizę krzywych rozproszenia czy krzywych rozdziału.
Kolejny element tego modułu obliczeniowego to przewidywanie wyników klasyfikacji. Tutaj ten model obliczeniowy został oparty na prawdopodobieństwie przejścia ziarna przez sito, który został zaprezentowany przez profesora Sztabę. Danymi wejściowymi tutaj jest z kolei charakterystyka nadawy, ale w szczególności jej skład ziarnowy oraz współczynniki korygujące, jak i wielkość otworu sita. Natomiast na wyjściu otrzymujemy wychody produktu górnego of the upper and lower with the average values analyzed of the parameters. Kolejny ekran prezentuje już tutaj implementację tego rozwiązania, czyli dane wejściowe, które pobierane są z omawianych wcześniej plików tabelarycznych. Jest to tutaj charakterystyka nadawy, przedstawiony jej skład ziarnowy, łącznie z parametrami jakościowymi. Po wprowadzeniu takich danych jak korygujące oraz rozmiar otworu sita otrzymujemy Then we're having as a quality analysis produktu górnego, to co zostało na sicie, what we have, produktu dolnego, to co przeszło przez sito oraz tak jak wspomniałem, as I said before, the parametrów jakościowych w tych produktach. Podsumowując, moduł ten został opracowany jako integralna część modelu zarządzania strumieniami surowców w procesie przeróbki węgla kamiennego, jaki został opracowany w ramach projektu DynGOSP i uwzględnia dwa podstawowe rodzaje projektów przeróbczych, jakimi są wzbogacanie oraz klasyfikacja. Jest to narzędzie classification with classifier. This is the tool implemented by those processes. Thank you very much. Should you have any additional questions, then please, I would like to invite to our stand here. Thank you. Szanowni Państwo, jak widzicie, jesteśmy w czasie. So here we are with time. I think that we can discuss it later on. This is just the beginning. We're having the project shifted because with the legislation everything is there. We need to discuss what are the results and what is there together. What should be presented right now. Of course, we're having also to know exactly where it's going to be done. Then we've got right now in the energy ministry, but gentlemen, we do not give up. Uważamy, że PESEL wykona za nas We're of the opinion that PESEL will make the work instead of us. Jest taka tendencja, presja na to, żeby There's a tendency w tego typu rozwiązaniach. To have those solutions. You've got the M-Obywatel, everything here, so we can see that clearly. Potrzeba jest matką wynalazku, w związku z tym takie zaangażowanie klienta i so the involvement of the contact and with Skarbem Państwa, w sensie z państwem jako państwem pokazuje potrzebę, żeby shows us the needs. Rozwijać to, co pan dr Marlenga powiedział. Oczywiście to jest uniwersalna Of course, this is a universal platform. Rozwiązań, które będą pozwalały tego typu should we have those solutions prowadzić. Znajdą się miejsca, gdzie ona będzie utrzymywana, bo to taka wyjaśnienie dla Państwa. That's an explanation for you. Na początku była w Rarsie. It used to be in Lars as a platform. Przed platformą. Before this platform, na temat paliw płynnych w kraju była w 18. it was in 18 different sources. 18. I nie dało się tego zrobić po prostu, szanowni Państwo, żeby w jednym miejscu wypadła. And it cannot be like it was before. Dwie pozycje, Excel, tabela, a tam mamy Two positions only. Tyle, bo tyle i koniec. Chciałbym bardzo, mam nadzieję, że uda nam Then się I would like to zaproponować propose you also to the owner, so związaną z lokalizacją kluczowych dla państwa dużych składowisk big surowców. Już nawet nie mówię tu konkretnie. Not only Dla ci z państwa, którzy wszyscy jesteście w branży, because you are all connected, you know exactly. PKP Cargo i innych przewoźników, jak się zaczyna coś dziać
już nie mówię, że zima przyjdzie i musimy wozić sól na drogi, to wtedy zaczyna się problem. No jak widać, można ciężarówkami. Właśnie państwo nasze pokazało, So it was show exactly that in a difficult situation, as usually, we managed. Right now, and this is it, the conclusion Najwyższa Izba of Kontroli, the analizując całą tę sytuację, stwierdziła, showing that musimy we uporządkować ten need stan. to make Musimy them wesprzeć się rozwiązaniem, które a będzie solutions that will tell us ile exactly czego w danym momencie potrzebujemy. what is I to jest ten needed, kierunek. and this is the I teraz direction. pokazujemy, że ten nasz projekt jest idealny do tego, żeby This is stał our się project is właśnie, perfect, exactly. źródłem informacji. Cieszę się bardzo, bo tutaj I'm really glad Instytut KOMAG, because Instytut Zielonej here Przemiany Śląska, tak tutaj czasami żeśmy na ten temat też mówili, i gospodarka surowcami, bardzo duża rola PKW, bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy się zaangażowali. Thank you very much W for zasadzie w tej chwili jesteśmy right po now drugiej stronie, we are oprogramowujemy, on a second, jeżeli państwa so we will show you. Ja myślę, że zakończymy. So that's going to be it. Let's finish the panel. If you have any questions, please. I zapraszamy do dronów. I would like to be here with Szanowni drones. państwo, życzę Ladies and państwu gentlemen, udanego I would like to wieczoru, wish you the very ciekawych happy dyskusji. evening, No i przygotowujemy interesting się wszyscy discussions, na 14 and listopada, bo on the 75 14th, Instytutu Techniki 75 years of Brawa. KOMAG will be Dziękuję there. bardzo. Thank you very much. Bardzo dziękuję wszystkim wytrwałym, co dotrwali do tej godziny. W zasadzie kwestie merytoryczne na dzisiaj mamy zakończone. Dziękuję prowadzącemu za So super we're prowadzenie. finished. Thank you very Wszystkim much. referującym jeszcze brawa dla nich, bo to Also pozwala to everybody o tym here najważniejszym projekcie opowiadać. about this Szanowni most państwo, important mamy teraz project. Here we have 2 hours. takiego spokojnego czasu dla Was. Zachęcam do The skorzystania time z for tego, you. co kto może, ale mam nadzieję, że So wszyscy use this zdążycie time, and I spotkamy hope o that we'll 20, meet dobra? A potem at będziemy dalej federować. 8. Dziękuję bardzo i do Thank you very zobaczenia much, and tutaj. see you then.